Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Tomasz Musialik. Przybyłem dzisiaj z moim kolegą Piotrem Łabudą. No i cóż, kolejnego kadmata czas zaczynać, proszę Państwa. Na wstępie powiem, że nie chcieliśmy Was zanudzić PowerPointem. W związku z tym przygotowaliśmy prezentację w nowej technologii. W związku z tym proszę być łaskawym, bo słabo nam szło, ale jedziemy z koksem. Jedziemy. Nowa technologia. Proszę Państwa, witamy Państwa bardzo, bardzo, bardzo serdecznie wszystkich na tym spotkaniu. Witamy przedstawicieli wszystkich firm, dzięki którym kadmat się odbywa i dzięki którym może być tak interesującym spotkaniem, mam nadzieję, dla Państwa. Proszę Państwa, na kadmacie w tym roku mamy bardzo dużo fajnych ludzi, którzy się specjalizują w swoich rzeczach, którzy wiele o tych rzeczach wiedzą. Mamy przedstawicieli Autodesku, mamy przedstawicieli HP, mamy przedstawiciela rodzynka jednego Lenovo, mamy Servodatę. Zapraszamy do zadawania pytań przedstawicielom tych firm. Na pewno w czasie prezentacji znajdziecie Państwo chwilę czasu, aby poruszyć ciekawe kwestie z tymi osobami i myślę, że uzyskacie bardzo ciekawe odpowiedzi. Proszę Państwa, tegoroczny kadmat jest też znowu miejscem, gdzie będziemy prezentować rozwiązania czy naszą współpracę z naszymi klientami. I nasi klienci, nasi prezenterzy, którzy dzisiaj występują w roli prezenterów, pokażą Państwu naprawdę fajne rzeczy i sposoby na użycie tego, czego na co dzień używają, jak to robią, jak to działa. Dobra. No i jeszcze raz bardzo serdecznie witamy Państwa na kolejnym kadmacie. Jest nam bardzo, bardzo, bardzo fajnie z tego powodu, że Państwo przybyliście i że przybywacie już. Dokładnie się pogubiliśmy, na który kadmat, bo nie wiemy, który organizujemy, ale już chyba ze 20 jest. 18 na pewno. Dobra. Proszę Państwa, więc zaczynamy. Króciutko, szybko, zwięźle, żeby Państwa nie zanudzić. Zaczynamy oczywiście od krótko, dwóch słowach o firmie MAT. No tak się składa, że w 1987 roku razem z Piotrem i jeszcze tam jest taki trzeci z boku, zapisaliśmy się niestety na nasze nieszczęście do jednego roku. Chodziliśmy na studia i byliśmy w jednej grupie. On miał pecha, bo on się uczył, ja byłem leserem, ale M jest koło EU. Tak? I jakoś zawsze nas kojarzyli we wszystkich grupach, dzielili, że musieliśmy razem działać. Proszę Państwa, tak, rzeczywiście MAT powstał kupę lat temu. Dokładnie powstał, przepraszam, przełączyło mi się za szybko. MAT powstał 29 lat temu, także 1 lutego przyszłego roku kończymy 29 lat. Proszę Państwa, MAT to zespół fajnych ludzi, tak? Jest nas jest nas ponad 30. Tutaj taka mała uwaga, jeżeli Państwo policzycie zdjęcia, jest ich troszkę mniej, ale nie wszyscy chcieli w dobie sztucznej inteligencji tutaj udostępniać swoje wizerunki. Też w firmie mamy z tym kłopoty, czy różne podejście do tutaj umieszczania zdjęć, które są ogólnie dostępne. Próbowaliśmy zrobić przez sztuczną inteligencję. Mam nadzieję, że później w przerwie puścimy filmik, w którym będzie widać efekty graficzne sztucznej inteligencji. Proszę Państwa, czym się zajmujemy? No zajmujemy się wszystkim, tak? Dzisiaj będziemy dużo mówić o połączeniu cyfrowego prototypowania z technologią BIM i projektowania. Hasłem tegorocznego kadmata jest minus 20%. Jak pracować, żeby zaoszczędzić, więcej zarobić, a się mniej narobić. Mam nadzieję, że nam się to uda. Proszę Państwa, MAT zajmuje się kompleksową obsługą pracowni projektowych. Dawniej sprzedawaliśmy AutoCADy, tak? Przesadzaliśmy ludzi z Kullmanów. Kto wie, co to jest Kullman? Ręka w górę.
No wiecie, to jest taka deska kreślarska, do której się przyczepiało kiedyś folię, brało się rapitograf i się rysowało dokumentację techniczną. Dawno temu wymarły, ale w naszych czasach były bardzo popularne. Przesadzaliśmy ludzi na AutoCADa. Dzisiaj AutoCAD to jest nasza niszowa część zainteresowań. Teraz dostarczamy Państwu rozwiązania. Nie tylko soft kadowski, ale kamowski, mesowy, soft do zarządzania, rozwiązania chmurowe. Dlatego, że staramy się, mimo że już jesteśmy starzy, siwi, to chcemy podążać za tymi nowościami, no to generalnie jest fajne. Proszę Państwa, tak, żeby podążać za tymi wszystkimi nowościami, za tym światem, ma partnerów. Współpracujemy naprawdę z fajnymi, dużymi firmami. Cieszymy się z ich zaufania, tak? Oni nam ufają, my im ufamy i dzięki temu możemy zaoferować bardzo fajne rozwiązania. Proszę Państwa, a w ogóle istniejemy dlatego, że współpracujemy z państwem. Baza naszych firm jest olbrzymia. Firm, które nam zaufały, jest naprawdę bardzo dużo. Proszę Państwa, no i okej, skończyłem opowieść o Kadmacie. Zaczynam o pierwszym, największym partnerze, z którym współpracujemy, czyli trochę Wam opowiem o Autodesku, tak? Śpiochy nie przyjechały, więc muszę za nich robić, ale co na to poradzić? Proszę Państwa, wprowadzenie do platformy Autodesk. CAD to już przeżytek. Dlatego idzie nowe. Nowe, które Autodesk spowodował poprzez doświadczenie. Plus 40 lat. No w sumie z Piotrem niewiele jesteśmy, później się poznaliśmy. 5 milionów ludzi co roku kupuje licencje czasowe. Rzeczywiście oferują wiodące produkty, usługi branżowe, łączą AEC, Media Entertainment i Data Management, tak? Proszę Państwa, jak oferują, a jednocześnie jako wielka korporacja kupują, tak? Więc to coraz bardziej technologicznie się rozwija. To, co jest ważne w świecie, w którym żyjemy, wszyscy wiemy, że programiści dobrze zarabiają. W związku z tym Autodesk ma najlepiej otwartą platformę API, żeby samemu się nie narobić, a z drugiej strony żeby programy się rozwijały jakby poprzez firmy takie jak nasza, poprzez inne firmy partnerskie. Proszę Państwa, no tak to dzisiaj wygląda, nie? Wszyscy Państwo macie kolekcje, w tych kolekcjach macie mnóstwo różnych programów, cały czas słyszycie o chmurach, cały czas słyszycie o tym, że ważne jest zarządzanie, każdy projekt BIM-owy ma być oparty o platformę CDE, każde nowe rozwiązanie przemysłowe ma być oparte o przemysł 4.0. I oto jest, proszę Państwa, odpowiedź Autodesku na te działania. Nazywa się to podejście skoncentrowane na platformie w różnych branżach. Powstaną 3 platformy. Platformy cyfrowe, w których będą cyfrowe dane. CAD-y będą łączyły się albo będą w ogóle pracowały w tych platformach, a w tych platformach będzie wszystko. To wszystko, na czym jest oparta dzisiaj sztuczna inteligencja, czyli wszystkie wasze dane, wszystkie cyfrowe rzeczy. Dzięki temu będziemy mieli do nich dostęp wszędzie, o każdej porze i będziemy mogli skorzystać z tych danych. Proszę Państwa, pierwsza platforma nazywa się Fusion. Tak, nieprzypadkowo. Każdy, kto używa Fusiona, czuje, że połowa tego, co robimy na komputerze, odbywa się też gdzieś tam w świecie. Platforma dla mechaników to jest Fusion, tak? Fusion będzie w nim wszystko, tak? Będzie w nim, proszę Państwa, PDM, PLM, zarządzanie produkcją oraz wszystko inne, tak? Proszę się nie martwić, stary, dobry Inventor będzie nadal rozwijany. Będzie sobie tak jak ja po tej scenie, szedł dalej do przodu. Proszę Państwa, jak to wygląda? Niestety po całej nocy przy komputerze to ja trochę już nie widzę tych małych literek, ale Państwo czytajcie. Czyli tak to wygląda. Każda z tych platform ma jakby 3 warstwy, tak?
3 warstwy. Pierwsza warstwa tej chmury, tej bazy, później jest ta warstwa kadowska, a później jest przestrzeń dla nas. Autodesk też nas chwycił i zaczyna przesuwać w nowe miejsce. Następna platforma, przepraszam, Jezus, widzicie, źle przeczytałem. Tam to była forma, dotyczyła architektury, teraz jest Fusion, dotyczy mechaniki, ale dokładnie dotyczy tego samego, tak? Więc teraz opowiem o formie, bo przed chwilą powiedziałem o Fusionie. Takie lekkie przejęzyczenie. A nie, włączyli mi, przepraszam. O, dobra. Forma, czyli to, co widzicie u góry. Forma, czyli będziemy prezentować dzisiaj formę, czyli analiza, wybór rozwiązania, później platforma CDE, wszystkie buildy, wszystkie doksy, wszystkie tandemy, to jest ta chmura, tak? I w tej chmurze coraz więcej, pod spodem Revit, Civil, Advanced Steel, wszystkie programy kadowskie, a pod spodem my. Dobrze, jedziemy dalej, Fusion. Tak jak wspomniałem, mechanika, przepływ całej technologii, u góry zarządzanie procesami, PLM-y, PDM-y, układanie fabryk, planowanie linii produkcyjnych, pod spodem CAD, a pod spodem znowu platforma, nazwijmy ją API i partnerzy. Tak to będzie wyglądało. Jedziemy dalej, proszę Państwa. Trzecia platforma, o niej wiem najmniej, bo nigdy nie grałem w gry niestety, ale platforma dla mediów, czyli do animacji, do gier, również zbudowana dokładnie w ten sam sposób. U góry cyfrowa chmura, w której przechowujemy dane, którymi się wymieniamy, poniżej właściwe 3D Studio Max oraz inne, a na dole znowu API i partnerzy, tak? Czyli ci, którzy mają to wdrażać. Autodesk Platform Services. To jest właśnie ta najniższa warstwa, czyli to jest ta warstwa dla nas, tak? Warstwa, w której my będziemy coraz częściej w Państwa projektach uczestniczyć jako ludzie, którzy dostarczają Wam skryptów, którzy adoptują to oprogramowanie do Waszych potrzeb, którzy po prostu budują rozwiązania, tak? Bo pamiętajcie, że to, co zaproponował Autodesk, to jest jedno rozwiązanie, ale o tym się dzisiaj nawet szybko przekonacie, że inni też idą w tamtą stronę. I jak popatrzycie na ChatGPT, to zobaczycie, że wszystkie dane, które dzisiaj są w internecie, są użyteczne. Nie ma sensu tych danych trzymać gdzieś pod kołdrą, bo i tak już je wszyscy mają. Chociaż ja wczoraj zadałem pytanie na temat Civila 3D. GPT i głupoty opowiadał, także jeszcze jest troszeczkę miejsca dla nas, ale tak, proszę Państwa, to będzie wyglądało, czyli będziemy żyli w cyfrowym świecie, takim już naprawdę. Na razie czasami używamy Google Drive'a, czasami używamy Microsoftu, ale tak naprawdę, proszę Państwa, wszystkie te nasze dane migrują tam. Z drugiej strony wtedy trudniej ukraść, bo jest ich tyle, że nie wiadomo co kraść. Dobrze, teraz proszę Państwa, ja platformę autodeskową skończyłem i trochę niech Piotr pogada. Witam Państwa ponownie. Chciałem Państwu przybliżyć to, czym się zajmujemy, a nie do końca jesteśmy tak postrzegani. Większość z Państwa kojarzy nas jako dostawców rozwiązań autodeskowych, natomiast tak naprawdę to jest wierzchołek góry lodowej tego, czym się tak naprawdę zajmujemy. Jest oczywiście Autodesk, ale do tego jest cała otoczka, czyli jest sprzęt, są nowe technologie, usługi i chciałem właśnie Państwu coś na ten temat powiedzieć. Tak trochę nietypowo. Zaczynam od tego, co nas ostatnio bardzo mocno angażuje, mianowicie laboratorium MAT. Co robimy? Robimy testy wszystkich nowych komputerów, jakie się pojawiają. Jeżeli trafi nam się jakaś perełka typu bardzo wydajna maszyna, czy coś, co wydaje nam się interesujące dla naszych klientów, to staramy się przetestować taką maszynę. O co chodzi?
Chodzi o to, aby poszukać optymalnego komputera, który będzie idealny do zastosowań CAD-owskich w pracowniach. Z jednej strony mamy Inventora, mamy Revita, mamy AutoCADa. Wszyscy producenci, nie tylko Autodesk, mówią, że jakie to te narzędzia są wielowątkowe, praca równoległa. Okej, tak, z wersji na wersję coraz więcej. Symulacje, renderingi, tak, oczywiście. Natomiast takie zwykła praca codzienna w Revicie, w Inventorze, w Fusion, no to już niekoniecznie. Jeden wątek i klienci, nasi tutaj firmy, z którymi współpracujemy, mówią, no ale przecież to nie działa. Kupuję nowsze komputery i jest problem. Więc dlatego stworzyliśmy w firmie taki zespół audytorów, w cudzysłowie. Są to osoby, które są to osoby stricte techniczne, znające nowe technologie HP, sprzęt komputerowy, a także użytkownicy zaawansowani różnych rozwiązań CAD-owskich, mechanika, architektura i wspólnie starają się przetestować i dobrać optymalny komputer dla pracy takiej codziennej. Co bierzemy pod uwagę? Na pewno sugestie państwa. To jest dużo ciekawych uwag przychodzi od naszych klientów, z czym mają problemy. Niektóre osoby są w stanie, czy firmy udostępniają nam również swoje modele i w tym momencie jesteśmy w stanie u nas w firmie jakby odtworzyć środowisko, w którym jest problem i szukać faktycznych, optymalnych rozwiązań danego problemu. Oczywiście no jesteśmy na bieżąco z sugestiami Autodesku. W tym momencie bardzo dużo informacji w internecie, jaki jest optymalny komputer i co powinien robić. Można poszukać informacji, też są informacje, jak z wersji na wersję zwiększa się tutaj funkcjonalność z wykorzystaniem wielowątkowości. Natomiast analizując te materiały pojawił się ciekawy wątek, który do tej pory był pomijany, a mianowicie temperatura pracy komputerów. Bardzo często zdarza się, że komputery, które pracują w bardzo wysokiej temperaturze, automatycznie tracą na swojej wydajności. Coś później na ten temat Państwu powiem. Oczywiście testujemy grafiki, nowe technologie NVIDIA, jak to się ma w życiu codziennym, ale to, że te komputery nie do końca działają, to też jest niekiedy troszkę państwa wina. Mówię tak, jeżeli popatrzycie Państwo na to zdjęcie na samym dole, komputery też wyglądają przeglądów. Pasuje co jakiś czas przejrzeć, odkurzyć, bo karta grafiki, która ma na siebie taką ilość kurzu jak ta na zdjęciu, no trudno, żeby pracowała optymalnie. Następny temat. Często można kupić w internecie czy bardzo fajny komputer z bardzo wysokowydajnym procesorem. Natomiast okazuje się, że dostawca do tego procesora dokłada wiatrak, który jest rozwiązaniem do zastosowań low-endowych. Co z tego, że macie wspaniały procesor na papierze, jak w rzeczywistości ten komputer nie jest w stanie zbliżyć się do tego, co pokazują testy. Tym się zajmujemy, robimy takie testy, mamy swoje przemyślenia i dla nas przekaz dla Państwa jest taki, że jednego komputera, który zaadresuje Wasze wszystkie potrzeby, nie ma. Rozwiązanie środowisko hybrydowe, czyli de facto mamy komputery do zastosowań specjalnych, gdzie wiemy, że będą wykorzystywane w aplikacjach wielowątkowych. Natomiast jeżeli potrzebujemy komputer do pracy w Inventorze, do pracy w Revicie czy do pracy w AutoCADzie, pasuje tutaj jednak cały czas analizować te procesory, które w obciążeniu jednowątkowym będą miały największe osiągnięcia. Chciałem zwrócić tutaj uwagę Państwa na opinię jednego z naszych klientów. Dostarczyliśmy mu maszynę do testów. Troszkę to trwało, zanim udało nam się to środowisko zoptymalizować. Natomiast dla nas jest to też bardzo istotna zwrotna informacja, że ktoś jednak docenia tą ilość pracy, którą wkładamy w przygotowanie rozwiązań pod klienta. Tutaj taki troszkę slajd z tych właśnie wyników naszych testów, Autodesk. Renderujemy, patrzymy, jak długo różne maszyny renderowały dany obraz, Nastran, czyli też wykorzystanie w Autodesku.
Ale takie testy, które państwo pewnie byście nie przeprowadzili u siebie w firmie. Mamy najnowszą, na przykład komputer Z2G9. Na tym komputerze uruchamiamy różne wersje Revitów, od wersji 5 wersji wstecz do bieżącej. Patrzymy, jak się zachowuje wydajnościowo ten komputer i prosty wniosek. Nowe ze starym nie chce za bardzo działać. Znaczy tak, z jednej strony macie państwo licencje autodeskowe, które kupujecie co rok, dostajecie nowsze wersje z nowymi funkcjonalnościami, a instalujecie to oprogramowanie na komputerach, które mają 8-9 lat. Zauważyliśmy, że najlepsze osiągnięcia wydajnościowe ma rozwiązanie takie, że mamy nowe oprogramowanie i najnowszy sprzęt. Oczywiście pojawia się pytanie, jak do tego podejść. Wydaje mi się, że powolutku zbliżamy się do takiego czasu, że idealnym rozwiązaniem będzie najem komputerów. Że będzie dzierżawa komputera rok, 2 lata, po tych 2 latach wymienicie państwo sprzęt na nowy. Oczywiście tutaj też proszę popatrzeć, jednym z tych testów to jest na przykład tradycyjne benchmarki. To, co nas jeszcze interesuje w tych testach, to mianowicie na te wydajności sprzętu nakładamy koszt takiego zestawu, komputeru, karty grafiki, więc poszukujemy optymalnego współczynnika jakości do ceny. Tak jak mówię, pokazałem na poprzednim zdjęciu slajd z osobami, które uczestniczą w tych testach. Jeżeli macie państwo jakieś konkretne pytania, zapraszamy w przerwie do rozmów. Następny temat, który teraz się pojawia. Pojawiają się bardzo mocne karty grafiki, czy w renderingach, czy w symulacjach wykorzystywać moc obliczeniową procesorów tradycyjnych, czy może procesory graficzne. Ten slajd z obrazkiem właśnie pokazuje, jak to wygląda w rzeczywistości, czyli to, co robimy kartą grafiki średniej półki, jeżeli chodzi o czas renderingów, jest do osiągnięcia przez maszyny z procesorami z górnej półki, to tej prawie że najwyższej. Więc trzeba jasno określić, co państwo potrzebujecie i postaramy się wtedy wybrać dla państwa optymalny sprzęt. To było ta część, o której pewnie nie wiecie, czym się zajmujemy, czyli jakby poszukiwania optymalnego rozwiązania, jeżeli chodzi o sprzęt dla naszych klientów, co przekłada się na to, że mogą zaoszczędzić czas, pieniądze. Teraz tak, troszkę na temat naszej współpracy z firmą HP. Naszym głównym brandem, jeżeli chodzi o sprzęt komputerowy, z którym współpracujemy, jest to firma HP. Relacje, jakie mamy, są to relacje, nie można powiedzieć, że koleżeńskie, natomiast mamy do siebie zaufanie, zawsze możemy poszukać optymalnego rozwiązania i nie ma tematów, z których nie możemy znaleźć wyjścia. Zawsze się znajdzie jakieś rozwiązanie. Teraz tak, jeżeli chodzi o nasz status partnerstwa w firmie HP, jest to najwyższy z możliwych, jaki jest dostępny na polskim rynku. Jeżeli chodzi o specjalizację, mamy tutaj całe portfolio specjalizacji. Adresujemy wszystkie obszary HP. Mówimy tutaj zarówno o sprzęcie, jak i o całej masie technologii i rozwiązań software'owych, które HP wdraża w swojej ofercie. Żebyście państwo mieli świadomość, ile to jest pracy. W tym roku przeprowadziliśmy jako pracownicy firmy MAT prawie 124 szkolenia w firmie HP. Musieliśmy zdać 18 egzaminów. No ale to też przekłada się na nasze kompetencje, na to, że możemy pochwalić się, że jesteśmy serwisem gwarancyjnym HP. Możemy państwu zaproponować rozwiązanie, jakie optymalne pod względem wydajnościowym. Jesteśmy w stanie dzięki temu, że mamy status partnerstwa dość wysoki, przygotować bardzo atrakcyjne ceny. I z drugiej strony HP też troszkę docenia nasze tutaj działania. Jest tutaj taka po prawej stronie nagrody, jakie udało nam się zdobyć. Szczególnie wspominamy tą jedną z roku 2020, był to czas głębokiej pandemii. HP dopytywało, kiedy będziemy w firmie, bo chcieli jakąś przesyłkę nam przesłać. No jakaś taka bardzo niejasna sytuacja, a w końcu okazało się, że wszyscy w trójkę byliśmy w firmie. No i nagle do firmy zapukała policja. Panowie byli bardzo wiernie, udawali tych policjantów, poinformowali nas, że z naszych serwerów matowskich wyciekają dane i chcieli, mówiąc delikatnie, tę sytuację wyjaśnić.
mój kolega Tomek, z którym rozpoczynaliśmy sesję. Wszyscy znacie tą osobę. Jest to osoba, która lubi rozmawiać, ale była to krótka chwila w jego życiu, kiedy odebrała mu mowę. Znaczy, no nie tylko jemu tak naprawdę, ale wspominamy to bardzo miło i później się szybko okazało, że to była nagroda. Zostały wspomnienia. Nie tak. Patrzę na człowieka, znam go, tak? To jest najgorsze, co jest. A skąd go znam? Z Galileo, no. To było tak na rozerwania. I teraz tak, nasza współpraca z HP to z jednej strony rozwiązania sprzętowe i o tych rozwiązaniach będą tutaj mówili przedstawiciele HP, pani Dorota Olczak, Wiesław Makówka. Natomiast nie wiem, czy państwo macie świadomość, że HP to również technologie. Technologie, które z naszego punktu widzenia są w stanie bardzo usprawnić waszą pracę i pozwolić zaoszczędzić pieniądze. Ostatnio firma HP nabyła firmę Teradici. Jest to firma, która zajmowała się zdalnym dostępem do stacji roboczych. W tym momencie produkt jest brandowany przez HP, nazywa się to HP Anywhere. Później kilka słów na ten temat powiem. Bardzo ciekawy temat, wykorzystanie właśnie maszyn do zadań specjalnych, uporządkowanie pracy zdalnej przez pracowników, którzy pracują z odległych lokalizacji. Na ten temat za chwilkę powiemy. Następny temat, zarządzanie. Jest coś takiego jak HP DAS. Tutaj kolega wspominał wcześniej, że oprogramowanie zaczyna być sprzedawane w modelu SaaS, czyli Software as Service. Oprogramowanie jako serwis i takie samo rozwiązanie pojawia się na rynku, jeżeli chodzi o rozwiązania sprzętowe, czyli dostarczenie sprzętu jako usługa. Następny bardzo ciekawy temat to jest cyfrowy bliźniak. To już tutaj jest połączenie rozwiązań NVIDIA z rozwiązaniami HP. Też na ten temat będę mówił. Jeżeli państwo jesteście zainteresowani, wszystkie z tych platform technologicznych są w firmie MAS skonfigurowane. Działające, możemy się umówić tutaj na prezentację, na testowanie przez internet tych rozwiązań. Jeżeli państwo macie takie potrzeby, to proszę o kontakt. W tym momencie poprosiłbym do nas panią Dorotę Olczak. Stacje robocze, nowości, rekomendacje. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Portfolio workstacji. Piotr już wspomniał, że właściwie zaprezentujemy dzisiaj Państwu takie rekomendowane rozwiązania, które wspólnie z Piotrem wybraliśmy po to, żeby nie prezentować całego portfolio. Natomiast portfolio workstacji składa się z 10 produktów ze stacji desktopowych i 5 produktów ze stacji mobilnych. My dzisiaj zaprezentujemy takie najbardziej mainstreamowe rozwiązania i rozwiązania, które najczęściej sprzedaje nasz partner biznesowy MAT. Zaczniemy od Z4 generacji 5. Generalnie w tym roku wprowadziliśmy nową generację na rynek Z4, Z6, Z8 i to będzie właśnie Z4, czyli ta pierwsza stacja robocza. Tutaj mamy nowe procesory, nową generację procesorów Intel, 24-rdzeniowe procesory serii W2400. Dodatkowo tutaj w tej stacji roboczej możemy skonfigurować dwie ultra high-endowe grafiki, takie jak NVIDIA RTX A6000. No i pod kątem pamięci RAM mamy tutaj możliwość konfiguracji 512 GB pamięci RAM i 72 tera powierzchni tutaj mamy dysku do dyspozycji. Więc jest to dość zaawansowane rozwiązanie. Piotrek, z jakimi programami współpracuje ta stacja robocza? No przede wszystkim dedykujemy tą stację do rozwiązań inwentorowych, rewitowych. W przypadku, kiedy są to duże złożenia, bardzo wiele elementów, wiele części. Ewentualnie, jeżeli mamy możliwość przerzucenia obliczeń do kart grafiki, czyli do tych procesorów GPU, takie rozwiązanie wydaje się być idealne.
Nowością w generacji piątej są hot-swapowe dyski, które znajdują się na froncie tego urządzenia i tutaj akurat mamy możliwość skonfigurowania 2 takich dysków hot-swapowych. No i tutaj właściwie w każdej workstacji teraz mamy obudowę beznarzędziową, więc mamy łatwy dostęp do komponentów i do ich wymiany. To była Z4, natomiast jeszcze nowością, która w zasadzie niedawno została wprowadzona, dlatego że we wrześniu pokazaliśmy ją po raz pierwszy, jest Z4 Rack generacji piątej i to jest workstacja 1U. Tutaj w tej workstacji ona bazuje na architekturze Z4, czyli tego poprzedniego modelu, który Państwu zaprezentowałam. Tutaj mamy też nową generację procesorów Intel. 24 rdzenie, również seria 2400 i tu mamy możliwość skonfigurowania albo jednej ultra high-endowej grafiki NVIDIA RTX 6000 ADA i tutaj też wspominaliśmy już o tym, że mamy coraz to nowsze rozwiązania, nawet pod kątem grafik. NVIDIA RTX 6000 ADA ma dwukrotnie większą wydajność aniżeli jej poprzedniczka. Ja tutaj pozwolę się włączyć. Jest to idealne rozwiązanie do tego rozwiązania wspólnie z HP Anywhere'em. Mamy pracownię, gdzie potrzebujemy mieć na przykład 5 bardzo wydajnych stacji. Idealnym rozwiązaniem te stacje rackowe, umieszczamy je w serwerowni i konfigurujemy dostęp dla wszystkich pracowników z firmy, którzy potrzebują korzystać z takiego rozwiązania. Tutaj mamy 2 kieszenie na dyski M2 i dodatkowo port konfigurowalny, którego brakowało nam w poprzedniej generacji. I w tym rozwiązaniu mamy opcję redundancji zasilaczy. Mamy 2 zasilacze w opcji redundancji, one mają moc 1350 W, ale również możemy, to znaczy w opcji agregacji, możemy je stosować w opcji agregacji i redundancji, czyli albo na zmianę one mogą pracować, albo właśnie w opcji agregacji. I stosujemy je do generalnie szaf rackowych. 1U znaczy, że jakby dużo ich możemy ustawiać w szafie rackowej, w związku z tym mamy dużą wydajność zgromadzoną w jednym miejscu. A taką super mainstreamową stacją roboczą jest Z2 i ona też jest najczęściej sprzedawaną stacją roboczą. Z2 występuje w 3 form faktorach. Z2 Mini, Z2 SFF i Z2 Tower. My dzisiaj tutaj skupimy się na Z2 Tower, ponieważ ona jest najczęściej sprzedawaną stacją roboczą, z racji też tego, że ma duże możliwości rozbudowy. I tutaj w serii Z2 mamy procesory Intel Core i tutaj mamy i9 z Vipro 13 generacji, 24-rdzeniową, a dodatkowo grafika, pod kątem grafik możemy ją rozbudować po grafikę A5000. 128 GB RAM-u, no i też dość duża powierzchnia dysku 48 tera. Pamięci ECC z korekcją błędów. Mogę coś wtrącić? Proszę. Oczywiście te stacje były już w firmie MAD na testach. Przetestowaliśmy rozwiązania Z2 i chcielibyśmy Państwu zwrócić uwagę na nowe stacje Z2, właśnie te z procesorem serii 13700, 13900. Myślę, że to jest idealne rozwiązanie do zastosowań kadowskich. Wyniki testów tych maszyn z tymi procesorami zdecydowanie odbiegały od innych rozwiązań. Czyli jeżeli nie mamy działań związanych z wielowątkowością, taka podstawowa praca w CAD-zie, otwieranie dużych złożeń, to myślę, że to jest numer 1 w tym momencie. I przechodzimy do stacji mobilnych. Obecnie w portfolio, jak już wcześniej wspomniałam, znajduje się 5 stacji mobilnych. Natomiast my zaprezentujemy Państwu 2 stacje mobilne. Pierwsza z nich to będzie ZBook Power G10. W tym roku wprowadziliśmy nową generację na rynek, jest to generacja 10. Czym ona się charakteryzuje? Charakteryzuje się zdecydowanie nową generacją procesorów. I tutaj akurat w tej platformie, w ZBooku Power generacji 10, mamy możliwość skonfigurowania 2 typów procesorów. Jedno to są procesory Intel, drugie to są procesory AMD i to właśnie wszystko w jednej tej stacji roboczej. I tutaj mamy procesory Intel z i9 serii H z Vipro, a dodatkowo możemy konfigurować z procesorami AMD i tutaj mamy AMD Ryzen Pro 9. Wydłużony czas pracy na baterii. Pod kątem grafik możemy skonfigurować to rozwiązanie z grafiką RTX 3000 ADA, jeżeli konfigurujemy rozwiązanie z procesorem Intel, a jeżeli konfigurujemy rozwiązanie z procesorem AMD, to mamy tutaj możliwość konfiguracji RTX 2000 ADA. No i dodatkowo mamy tu 64 GB RAM-u
No i pod kątem wyświetlaczy mamy tutaj wyświetlacze Full HD, 15,6 cala, co akurat jest niszą na rynku w tym momencie pod kątem takiej konfiguracji i takiej wielkości matrycy. No i matryca QHD, Low Blue Light też mamy w swojej ofercie. Pojawia się pytanie od klientów. Co się stało z notebookami 17 i 30 cala? Mieliśmy 17 cali jeszcze do niedawna, natomiast cały czas monitorujemy rynek i w związku z trendami rynkowymi zaczynamy się przesuwać w kierunku 16 cali. Proporcje ekranu, które teraz są wykorzystywane, się zmieniły. Mamy proporcje, w zasadzie w całym portfolio mamy proporcję ekranu 16:10 i też na tym się skupiamy. W związku z tym mamy większy obszar roboczy pionowo i badania, które przeprowadziliśmy, wykazały, że w ten sposób jest osobom łatwiej pracować. W związku z tym zrobiliśmy shift do 16 cali. W zasadzie większość vendorów zrobiła ten shift do 16 cali, co nie oznacza, że tak też zostanie. Zrezygnowaliśmy na tę chwilę z 17 cali, dlatego że nawet utrzymanie tej linii produktowej byłoby dość kosztowne, w związku z czym musielibyśmy podwyższać ceny za tę akurat platformę w 17 calach. Dlatego też zdecydowaliśmy się utrzymać, tak aby Państwu utrzymać 16 cali, tak aby Państwu też zapewnić odpowiednią jakość, ale też w atrakcyjnej cenie. Ale tak jak mówię, monitorujemy stale rynek, w związku z tym, jeżeli będzie rzeczywiście taka potrzeba, zaczniemy się na pewno przyglądać ku większym rozmiarom matryc i być może w przyszłości zobaczymy z-booki w 18 calach. Okay. Tak, to była 15,6 cali matryca. Tu jeszcze chwilę o baterii, że generalnie cały czas staramy się, aby nasze rozwiązania były coraz bezpieczniejsze, niezawodne. W zasadzie one są generalnie niezawodne, dlatego że przeprowadzamy na nich wiele testów. Po pierwsze, testy wytrzymałościowe mieli teraz standard 810H, a dodatkowo HP przeprowadza swoje własne testy. Nazywają się one HP Total Test Process i na przykład dla stacji mobilnych to jest 120 000 godzin testów na poszczególnych komponentach. Natomiast przy stacjach desktopowych jest to 360 000 godzin testów. W związku z tym te stacje naprawdę są niezawodne. No i oczywiście warto wspomnieć tu też o tym, że wszystkie stacje mobilne i robocze posiadają certyfikację ISV. Co to oznacza? To oznacza, że współpracują z oprogramowaniem specjalistycznym, ale to już pewnie wszystko. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Oczywiście tutaj HP twierdzi, jakie to są wspaniałe stacje i niezawodne. Powiem tak, kupując notebooki czy stacje robocze mobilne, warto dokupić do nich kerpaki, które pozwalają na jak dłuższą utrzymanie gwarancji producenta. Jeżeli zepsuje się nam komputer stacjonarny Z2, nie ma problemu z wymianą pamięci, z wymianą karty grafiki, czy nawet procesora, czy płyty głównej. W momencie notebooków robi się problem. Jeżeli zepsuje się takie urządzenie po gwarancji, mówiąc delikatnie, jest ono już nienaprawialne, patrząc przez pryzmat pieniądza. Czyli jeżeli Państwo decydujecie się na mobilne stacje robocze, oczywiście są wydajne, w tym momencie adresują prawie 95% potrzeb rynku. Jesteśmy w stanie taką stacją roboczą mobilną zastąpić większość stacji tradycyjnych, natomiast zwracam uwagę, zainteresujecie się Państwo też dodatkowymi tutaj rozszerzeniami gwarancji od dowolnego producenta. Ja nie mówię, że to musi być rozwiązanie HP. To ja może dodam, że stacje robocze i stacje mobilne posiadają 3-dnią gwarancję on-site, co oznacza, że w momencie, kiedy nastąpi jakaś usterka, następnego dnia po zgłoszeniu, generalnie serwis kontaktuje się od razu z klientem, ale następnego dnia po zgłoszeniu powinien podjąć akcję naprawczą. Oczywiście, jeżeli, przepraszam, że znowu wpadam w słowo, jeżeli kupicie Państwo notebooki HP w firmie MAT, to tym serwisem gwarancyjnym, który się pojawił Państwa w okolicach Krakowa, będą to pracownicy firmy MAT. Jako że świadczymy też usługi gwarancyjne w ramach tego vendora, więc nie ma tutaj potrzeby, że ten notebook ma być gdzieś wysyłany, odsyłany. Będzie to załatwione tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Natomiast jeżeli Państwo by chcieli rozszerzyć gwarancję, to również jest taka opcja, tak jak Piotr wcześniej wspominał, są dodatkowe kerpaki. Ale na ten temat będę mówił później przy DAS-owych rozwiązaniach. Dobrze, to ja już nie poruszam tego tematu. Taka prośba, jakbyśmy troszkę... Tak, czas ucieka. To przejdziemy do ostatniego produktu. Mamy tutaj ZBook Fury generacji 10 i jest to
stacja mobilna, która ma największe możliwości rozbudowy. A co to oznacza? Oznacza to, że mamy tutaj 13 generację procesorów Intel z i9, mamy 128 GB, czyli zobaczcie Państwo, że poziom tej pamięci jest w zasadzie podobny do Z2. Więc jest to rozwiązanie, które ma naprawdę duże możliwości rozbudowy. Grafika RTX 5000 ADA, bardzo wydajna grafika i mimo tego, że jest to rozwiązanie dość duże gabarytowo, ale to właśnie z racji tego, jakiego typu komponenty mogło znajdować w tym rozwiązaniu, to jest to też rozwiązanie konferencyjne. Mamy tutaj cały zestaw do wideokonferencji, 5 megapikseli kamerę. To wszystko jest wsparte też sztuczną inteligencją, bo tutaj już mamy takiego typu technologie, które pozwalają nam śledzić twarz, dodatkowo poprawiają nam wrażenia wideokonferencyjne, więc jest to też rozwiązanie wideokonferencyjne, pomimo tego, że służy właśnie do na przykład projektowania. I to w zasadzie by było na tyle. A może jeszcze tylko chwilę ochłodzenia. No dobrze. Z racji tego, że nasze rozwiązania są coraz bardziej wydajne, musimy tutaj też popracować nad możliwością superchłodzenia. I w związku z tym w naszych rozwiązaniach od grafiki RTX 3000 znajduje się komora parowa, która pozwala nam lepiej chłodzić to rozwiązanie, a także jest ono tak skonfigurowane, że łopatki wentylatorów, które są umieszczone w stacjach mobilnych, pozwalają nam dużo lepiej chłodzić to rozwiązanie. Są zbudowane z włókna węglowego, tych łopatek jest dużo więcej, w związku z tym jest lepszy przepływ powietrza. I rozwiązanie jest niezawodne. Jeszcze tylko na koniec dodam. Dobrze. Na koniec dodam, że to rozwiązanie służy również do analizy danych, z racji tego, że jest tak bardzo wydajne i możemy tutaj pracować na systemie Ubuntu albo też na WSL2, co oznacza, że możemy pracować w środowisku Microsoftowym, ale też tak jakby maszynie wirtualnej na Linuxie. I to by było w zasadzie wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję również. Dziękuję. Klikacze. Zapraszam kolejnego prezentera, Wiesław Makówka, rynek ploterowy HP. Też w ujęciu, jak zyskać 20% czasu i pieniędzy. Krótko będzie, bo Tak, krótko. jestem cały dzień także przy stoisku ze sprzętem Proszę. HP. Jak najbardziej zapraszam. Będę mówił dzisiaj o kilku elementach. Najważniejsze wydarzenia w październiku tego roku to wprowadzenie nowych rozwiązań XL 3800 i T850, T950. Nowe modele plotery. Pierwszy to dla dużych grup roboczych, drugi dla mniejszych przedsiębiorstw, mniejszych grup roboczych. I to jest to, co miało miejsce. Jedną z najważniejszych zmian takich, bo wprowadzając te rozwiązania mamy na myśli zawsze oczekiwania klientów. To, co widzimy, to, co się dzieje. Z jednej strony praca w cyfrowej chmurze, coraz mniejsze potrzeby wydruku, albo one ciągle istnieją, ale zmieniają się. Widzimy na przykład teraz taki trend, że w momencie, kiedy drukujemy projekt, na 2 wydruki wielkoformatowe typu A1, A0 pojawiają się 3, 4, 5 wydruków A3. Oznacza to, że w jaki sposób pracują nasi użytkownicy? Duże wydruki na ploterze, a A3 na rozwiązaniu laserowym. Nasza odpowiedź na taką potrzebę i właśnie żeby odpowiedzieć na ten tytuł, który tutaj jest, czyli szybciej i 20% taniej, mamy urządzenie, które w inteligentny sposób potrafi rozdzielić i wydrukować 2 różne formaty, czyli rozpoznaje format A3, drukuje go na arkuszu, rozpoznaje większy format i drukuje go z rolki. Także to jest rozwiązanie DesignJet T850, T950. Jeżeli będzie ktoś chciał wiedzieć więcej na ten temat, to zapraszam. I również dosyć dużo materiałów na stronach partnera, jak i na stronach HP o tych nowych, innowacyjnych rozwiązaniach. Nie, to chyba coś źle zrobiłem. Jeszcze raz. Okej. Okej, dobrze, to jest nowa technologia Tak, dla to mnie. jest nowa technologia. Mówiąc o portfolio, mówimy teraz o portfolio dla rozwiązań technicznych, czyli dla tych grupy klientów, których mamy tutaj, czyli segment architektoniczny, mechaniczny. Seria T, słowo T, jakby literka T w nazwie oznacza techniczne rozwiązania. Pojawiły się w środku 2 nowe grupy. Modele T850, T950 zastępują obecnie dosyć dobrze przyjęte produkty T730, T830 i model 950, który
Różnica między tymi modelami to jest jakby konfiguracyjne. Modele białe T950 potrafią od razu obsługiwać formaty A3, A4. Jeżeli byśmy chcieli mieć taką opcję w modelach 850, tam potrzebne jest zbudowanie akcesorium. Różnica jest jeszcze jedna, będę mówił o tym pod koniec. Modele te białe są dedykowane do innego modelu sprzedaży również, czyli do modelu sprzedaży kontraktowej, także o tym za chwilę powiem. To, co jest jeszcze ciekawe w tych produktach, jesteśmy jedynym producentem, który ma zintegrowane rozwiązanie MFP. Co to znaczy? To jest dokładnie to samo doświadczenie użytkownika. Jak podchodzicie do drukarki A3 w swoim biurze, prawdopodobnie ona ma skanowanie, kopiowanie, drukowanie i faksowanie, jeżeli jeszcze istnieje ta technologia i potrzeba. Te rozwiązania również są rozwiązaniami MFP. Kopiowanie, skanowanie, drukowanie, plus jeszcze tak naprawdę współpraca z aplikacjami mobilnymi, czyli mogę drukować z mojego telefonu. Nie? Następny slajd. Nowe portfolio, które wprowadziliśmy w tym roku, jakby dołącza do rodziny. Ja tutaj się troszkę włączę w tą. Do rodziny HP Wolf Security. Piotrek teraz powie dokładnie, o co chodzi. Zmienia się świat, żyjemy w internecie rzeczy. Jeżeli popatrzycie Państwo na jedno z tych kafelków, widzicie tam samochód elektryczny, widzicie smartwatcha, widzicie klimatyzator i ploter. Co łączy te urządzenia? To, że wszystkie są w internecie. Pytanie, jak najłatwiej włamać się do sieci korporacyjnej? Przez zegarki pracowników. Przechwytuje się połączenie pomiędzy zegarkiem a jego smartfonem, hakuje się smartfon. Z hakowanym smartfonem uwierzytelniamy się w sieci firmowej i w tym momencie jesteśmy w środku. Przykład. Firma T-Mobile ze Stanów. W tym roku, to jest świeżynka, 30 milionów użytkowników straciło swoje dane. Firma T-Mobile nie miała pojęcia, że przez 2 miesiące hakerzy grasują wewnątrz sieci. Oczywiście, jak to się wydało, sprawę nagłośniono, poszedł komunikat, że sprawa została wyjaśniona, sytuacja unormowana. Po 3 miesiącach nastąpił kolejny atak, kolejne włamanie, mimo że klient już był do tego przygotowany, gotowy na takie działania. Czyli tak naprawdę chodzi o to, że nie o to, że czy zostaniemy zaatakowani, tylko kiedy. Każdego z nas gdzieś w nieodległej przyszłości czeka sytuacja, że musimy się zmierzyć z tym, że ktoś próbuje włamać się do naszych sieci. I dlatego nowe portfolio HP, nowych ploterów, ma zintegrowane jako pierwsze rozwiązanie Wolf Security. Nie wiem, część Państwa może kojarzy tego pana tam z maską lisa, wilka, te reklamy już w tym momencie są w telewizji. Jest to środowisko bezpieczeństwa stosowane we wszystkich urządzeniach, czyli w stacjach roboczych, w komputerach biurowych, w drukarkach A3, drukarkach biurowych i w tym momencie pojawiło się też również w ploterach. Jako ciekawostka jest taka strona shodan.io. Jest to coś takiego jak wyszukiwarka Google dla wszystkich urządzeń, które są podpięte do internetu. Trzeba odpowiednio zadać pytanie i dostajecie Państwo listę z adresami niezabezpieczonych urządzeń, które są widoczne w internecie. Możecie się Państwo do tego urządzenia włamać, przez to urządzenie do sieci i tak dalej, i tak dalej. Abstrahujmy, czy to jest legalne, czy to nie jest nielegalne. Natomiast taka jest rzeczywistość. Problem jest taki, że też teraz w to narzędzie zostało zintegrowane ze sztuczną inteligencją, więc ilość odpytywanych fraz jest naprawdę wielka i trzeba po prostu być świadomym, że to urządzenie, które podpinamy do internetu, powinno być w odpowiedni sposób zabezpieczone. Piotrek z jednej strony powiedział o tym, jak jesteśmy narażeni na wszelkie zagrożenia niepowołanych działań i tak dalej, ale HP Wolf Security jest odpowiedzią, ponieważ część z tych rozwiązań jest dedykowana do małych i średnich przedsiębiorstw. Wiedza na temat bezpieczeństwa w tych przedsiębiorstwach jest różna. Albo mamy hobbystę, który to zna od spodu, albo mamy firmę, która jest świadoma, że nie ma wiedzy, wynajmuje partnera, albo nikt się tym nie zajmuje. Nie? I teraz mając rozwiązanie z tym pakietem, jakby z tym parasolem HP Wolf,
mamy tak naprawdę, adresujemy dużą przestrzeń tych zagrożeń, które są jakby w pierwszy sposób wyeliminowane. To znaczy, że domyślne ustawienia tych urządzeń już jakby ograniczają takie pierwsze podstawowe problemy. Kto nas może zhakować? Zhakować mogą nas dzieci ze szkoły podstawowej i średniej, ponieważ one niekoniecznie muszą mieć wiedzę. One powiedzmy wejdą do internetu, znajdą odpowiednie oprogramowanie, znajdą listę postępowania i dla zabawy bez złych intencji mogą próbować się włamać do naszej sieci. Także Czyli reasumując, chronimy urządzenia, dane, dokumenty. Wiesław proponuje dalej, bo czas ucieka. dobrze. Następnym również ważnym elementem, gdzie teraz tylko dotykamy, jest zrównoważony rozwój. To jest to, co od pewnego czasu mamy taki program dla naszych partnerów HP Amplify. Prawy górny róg to Tak, logo. też musieliśmy spełnić wymagania, jesteśmy uczestnikiem tego programu i oczywiście... Przekaz dla partnera jest taki. Klienci prędzej czy później będą oczekiwać, żebyś postępował w rozsądny sposób i dbał o przyszłość Ziemi dla siebie, dla nas, dla przyszłości. Tak, zdarzają się tematy, gdzie już jest wymagane, Dokładnie, żeby klienci firma zaczynają. dostarczająca rozwiązania akceptowała takie podejście do świata, miała odpowiednie certyfikaty itd. To się Tak. dzieje. Pytanie, jak najszybciej stać się. Jeżeli znowu mówimy, dedykujemy rozwiązania dla małego i średniego przedsiębiorstwa, nie ma zasobów, czasu, wiedzy, żeby się tym jakby za to wziąć. Dlatego mówię, zacznij pracować z tym dużym albo z partnerem, który już ma tą wiedzę, chce ją przekazać i ma produkty w tym segmencie. I dlatego produkty, które teraz wprowadzamy, jakby patrzymy na proces budowy tego rozwiązania, używamy plastiku z recyklingu, mówimy o procesie jakby używania, czyli mówimy o atrament. To, co widzicie po lewej stronie, to białe duże, po prawej, nie po lewej. Białe duże to jest kartonowy cartridge, były plastikowe, teraz są kartonowe. Zdjęcie poniżej pokazuje, jak produkt jest zapakowany. Praktycznie jest bardzo minimalna ilość styropianu i bardzo minimalna ilość plastiku. Wszystko jest Sam wpakowane papier, w papierze. biodegradowalne opakowanie, które jest zgodne. I żeby dowieść, że mówimy, że to, co mówimy, jest prawdą, jeżeli chodzi o pewne rozwiązania, mamy produkty z certyfikatami, które mogą się pokazać, jakby możemy się pochwalić. To są niezależne organizacje, które certyfikują nasz proces produkcji, cykl życia produktu i później koniec życia produktu. Dobrze. Ostatni chyba element to w jaki Tak, sposób... To może ja też to kilka Dobrze, Piotrek wstępu. zacznie, a ja Mianowicie jeszcze cały tylko czas dodam. pojawia się ten sam problem, czy lepiej wydać pieniądze na inwestycje i kupić ploter, go później amortyzować, czy raczej lepiej rzucić sobie od razu w koszty takie rozwiązanie. Oczywiście, jeżeli mówimy tutaj o ploterach z tej dolnej półki cenowej, to wiadomo, że one od razu stają się naszym kosztem i to nie jest żadnym problemem. Natomiast mamy ciekawą propozycję dla druku na takich maszynach z górnej półki cenowej. Mianowicie, oczywiście można to urządzenie kupić, można wyleasingować, ale w tym momencie wraca, bo to w HP już było na ten temat mówione kilka lat temu, mianowicie rozliczenie per klik, czyli de facto klient czy państwo płacicie za rzeczywiste zużycie mililitrów w maszynie. Jest tutaj kilka rodzajów form umowy, które są do zawarcia. Natomiast urządzenie nie jest wasze, nie kupujecie go. Urządzenie stoi u was w pomieszczeniach i jest rozliczenie miesięczne, kwartalne, półroczne, to jest wszystko do ustalenia. I tak naprawdę klient płaci za rzeczywiste zużycie atramentu, ewentualnie ilość wykonanych skanów, wydrukowanych metrów kwadratowych. To jest wszystko do ustalenia. Chciałem zwrócić uwagę, że właśnie w tą stronę powolutku migrują rozwiązania HP. Teraz tylko dodam, jesteśmy w tym momencie, że z jednej strony Piotrek potrafi, firma MAT potrafi przygotować ofertę i mamy kontrakty, które biegną już kilka lat właśnie w tym modelu, ale jest to coś, co ciągle rozwijamy, czyli jakakolwiek pytania z Państwa strony są mile widziane, żeby móc zbudować ofertę dla Was jakby atrakcyjną. Jedna rzecz, która się pojawi. Dotychczas, jeżeli Państwo mieli do czynienia z naszymi rozwiązaniami, mówiliśmy o carepackach. Było to, powiedzmy, mówiliśmy o 3-letnim carepaku płaconym upfront i przez 3 lata mieliśmy opiekę produktową. To, co teraz się zmienia, to wprowadzamy też subskrypcję serwisową. To znaczy, że mówimy o opłacie miesięcznej
i wtedy macie całą tak długo jak chcecie tą subskrypcję mieć, tak długo ją macie. Także te wszystkie działania w tej przestrzeni zmierzają właśnie do tego, żeby zacząć wspierać też inne formy sprzedaży, nie tylko te tradycyjne. Jeszcze tutaj jedna uwaga. Jeżeli byście Państwo chcieli zaoszczędzić pieniądze przy takim tradycyjnym zakupie, zawsze można dokupić dodatkowe urządzenia, które zdecydowanie przyspieszą pracę w taką firmie projektowej. Proponuję, abyście Państwo przyjrzeli się składarkom dokumentów. W tym momencie nie są to już jakoś bardzo drogie rozwiązania, natomiast jest to coś, co usprawnia proces tworzenia dokumentacji technicznej. Ten slajd, z jednej strony mamy portfolio, które możemy zaoferować w formie kontraktu. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, ponieważ zmierzamy do takiego, najbardziej nas interesują partnerzy, którzy inwestują, posiadają wiedzę i mogą być tym naprawdę profesjonalnym frontem między klientem a nami. Wprowadzamy też coś takiego, jak się nazywa, to co nazywamy selektywną dystrybucją, czyli prosiłbym, żeby zwracać uwagę, z kim pracujecie na rynku, czy to rzeczywiście są partnerzy, którzy posiadają certyfikaty, wiedzę, umiejętności, potwierdzoną właśnie poprzez różnego rodzaju certyfikaty vendorów. Nie mówię tylko o HP, ale generalnie. Mamy, z jednej strony ja namawiam do partnerów, żeby byli widoczni w internecie i ta widoczność jest potrzebna w momencie, kiedy mówimy o rozwiązaniach, jak to Piotrek nazywa, z wyższej półki, tam z reguły są zawsze interakcje i to jest najlepsza metoda, żeby sprawdzić, czy ktoś, z kim rozmawiam, wie, o czym mówi i czy potrafi odpowiedzieć na moje potrzeby. Tutaj dziękuję. Chciałem jeszcze wspomnieć, że jest portfolio ploterów przeznaczonych do druku kontraktowego. Jest to związane z tym, że te plotery muszą zliczać ilość zużytego atramentu, żeby nie było niedomówień później między firmą, która podejmuje takie wyzwanie, czy przychodzi na druk kontraktowy, a firmą, która dostarcza takie rozwiązanie. Chodzi o to po prostu, żeby ploter był w stanie zliczyć dokładnie, ile Państwo wydrukowaliście mililitrów. Jeżeli ktoś będzie chciał o tym porozmawiać albo o innych zagadnieniach związanych z tymi produktami, o których mówiliśmy, to jak najbardziej zapraszam. Będę w pobliżu stoiska HP i jak najbardziej będę mógł odpowiedzieć. Dziękuję, Wiesław. Dziękuję bardzo. Idziemy do następnego tematu, mianowicie rozwiązania MAT, technologie, wsparcie usługi. I tutaj będzie też prezentacja naszych gości. Kilka słów na temat technologii, jakie można wykorzystać w codziennej pracy. HP Anywhere Teradici. To, co pokazałem Państwu na poprzednim slajdzie. Myślimy tutaj wspólnie w firmie, że jest to jedna z ciekawszych inwestycji firmy HP w ciągu ostatnich lat. Pojawiło się rozwiązanie, które adresuje bardzo 3 istotne tematy związane z pracą codzienną. Czyli tak, to, co pokazywała Dorota, stacje rakowe. Potrzebujemy mieć w firmie 5 stacji do zastosowań specjalnych, czyli bardzo mocna grafika, bardzo mocny procesor. Nie bardzo wiemy, do kogo je przypisać, albo potencjalnie widzimy, że z zasobów tych komputerów mogłoby korzystać 15-20 osób. Czyli de facto montujemy takie stacje robocze w szafie. W tym momencie definiujemy dostęp dla takich stacji i użytkownicy, czy to z wewnątrz firmy, czy z zewnątrz, logują się, wykorzystują zasoby tych stacji roboczych. Nowość polega na tym, że jesteśmy w stanie udostępnić zasoby kart grafiki. Z tym w wirtualizacji wiele rozwiązań ma problem. Nie ma problemu z udostępnieniem mocy obliczeniowej, RAM-u, dysków itd., itd. Pojawia się problem z udostępnieniem zasobów kart grafiki, żeby ta maszyna, z której się podłączamy, dalej pracowała płynnie. Następny temat. Potrzebujemy zorganizować pracę zdalną. 100 osób w firmie, z tego na przykład 20% non-stop korzysta z pracy zdalnej, oczywiście rotacyjnie. Jak zapewnić wysoki komfort pracy tym 20 osobom? Analogicznie. Stawiamy 20 stacji albo w serwerowni, albo umieszczamy je wewnątrz firmy. Korzystając z oprogramowania Anywhere definiujemy połączenia i pracownicy z domu, mając sprzęt o niewielkich
wydajnościach są w stanie pracować w takim komforcie pracy, jakby pracowali w biurze. Drugie zastosowanie. Trzecie. Jedziecie Państwo do klienta, jedziecie Państwo na budowę, chcecie mieć dostęp do pełnej dokumentacji. Oczywiście możemy to zrobić przez platformy BIM-owe i tak dalej. Natomiast jeżeli chcemy wprowadzić już jakieś korekty w tym naszym pliku źródłowym, to z takimi różnymi rozwiązaniami chmurowymi niekoniecznie będzie praca w wysokiej komforcie. Teradici rozwiązuje ten problem, czy w tym momencie HP Anywhere. Łączymy się z dowolnego miejsca i to działa. Jakie mamy korzyści? Wydajnie, bezpiecznie, mianowicie komunikacja pomiędzy tymi stacjami roboczymi a agentami, a klientami odbywa się w sposób zupełnie zaszyfrowany. Nie ma możliwości, że stracicie dane, że ktoś wam z tych stacji roboczych wykradnie tutaj jakieś projekty. Bardzo dobra informacja jest taka, to rozwiązanie współpracuje z komputerami Mac. Czyli jeżeli potrzebujecie Państwo połączyć się z komputera Mac do środowiska projektowego w Inventorze, w Revicie, możecie to robić za pomocą tej platformy. I to nie jest tak, że musicie na Macu instalować środowisko Windowsowe. Bezpośrednio, korzystając z środowiska Macowego, wpinacie się w stacje robocze, na których działa Windows, Revity, Inventory i można z tego skorzystać. Jak Państwu wspominałem wcześniej, to działa. My nie opowiadamy o czymś, czego nie przetestowaliśmy. Na obu stacjach zainstalowane są oprogramowania kadowskie. Na stacji rakowej jest to Inventor, natomiast na Z2 mamy Revita oraz Planta. W trakcie dalszych sesji będziecie Państwo w stanie zobaczyć wydajność działania tego systemu w zastosowaniach kadowskich. Także bardzo serdecznie zapraszam na kolejne sesje. Jeżeli będziecie Państwo mieli ochotę w czasie przerwy skorzystać, podłączyć się, zobaczyć jak to działa, zapraszamy na nasze stoiska. A teraz jak to wygląda z drugiej strony. Ten filmik jest, nie ukrywam, przyspieszony troszkę, ale idea pracy. Wybieram połączenie. Jest to komputer, który łączy się przez internet. W tym momencie jesteśmy już w środowisku stacji roboczej. Jest to jedna z tych stacji z inwentorem. Podłączamy inwentora. Złożenie mające kilka tysięcy elementów, czyli raczej jedno z takich większych. Tak to działa. Możemy obracać. Bardzo fajna funkcjonalność. Rozwiązanie to współpracuje z manipulatorami 3D Connection. Czyli de facto macie Państwo manipulator u siebie w domu, jakiegoś nie najnowszego notebooka, dodatkowy monitor i tak ustawiacie środowisko pracy. To działa. Tomek, jakieś uwagi? Proszę Państwa, to jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ siedzimy już bardzo długo w wirtualizacji. Coraz więcej klientów chce mieć po prostu scentralizowane dane, jeden komputer, 20 terminali i to się nie sprawdza, ponieważ ostatnia nasza wycena na 24 stacje oparła się o 2 miliony. Znaczy tak, jeżeli chodzi o taką wirtualizację z pełnego zdarzenia, czyli stawiamy serwery, do tego stawiamy wirtualne maszyny, które są łatwo rekonfigurowalne, czyli na przykład mamy przez chwilę 4 stacje z wydajnością karty A4000, przebudowujemy to na 16 kart A2000. Tak, można to zrobić, ale nie jest tanio. Kosztuje bardzo dużo. Generalnie fajne dla pracy księgowej, gdzie można zrobić 24 komputery czy 48, no i generalnie każdej z pań księgowych dać po jednym procesorze i 2 giga RAMu, tak? To jest fajne rozwiązanie. Ma jeszcze jedną fajną zaletę. Mamy redundancję w firmie, czyli pracujemy sobie na Z2, tak? Rysujemy, modelujemy i tak dalej, kończymy model BIM-owy i potrzebujemy zapakować wielki model rewitowy do IFC, tak? I włączamy sobie stację, czekamy 12 godzin i już mamy coś zrobione, tak? Tutaj możemy mieć właśnie w firmie jeden mocny komputer, na którym nie siedzi pan Krzysiu, i coś tam na nim skrobie, tylko każdy z nas może się podłączyć i działać. I pamiętajcie Państwo jeszcze jednej rzeczy,
chodzi o bliskość danych, tak? Internet jest wspaniały, ale zazwyczaj zapchany. Natomiast w sieci, dobrze skonfigurowanej sieci LAN, w dobrym środowisku, dobrych sieciach z dobrym rdzeniem 10-gigabajtowym, ten transfer po LANie jest po prostu zawsze szybszy, zawsze lepszy, przede wszystkim zawsze bezpieczny. To jest też rozwiązanie do stref zamkniętych. Teraz będzie mnóstwo projektów, które trzeba zrobić w strefach zamkniętych, czyli bez dostępu do żadnych chmur, do żadnej cyfryzacji, ponieważ projektujemy w tej chwili lotniska, bazy pod F-35, pod zakłady przemysłowe. Tam nie ma opcji, że ktoś sobie coś, że tak powiem, wpuści na jakąś chmurkę, tak? To tak po prostu działa. Tym bardziej, że tak jak wspomniał Piotr, wróg działa. Chciałem nawiasem mówiąc powiedzieć, że oprócz wynajmu stacji ploterów jest jeszcze jedno rozwiązanie. Można u znanego klienta, kolegi zhakować, wydrukować projekt, a później tylko przyjść i jakoś z whisky się wykupić Tak, to też jest wydrukowaną dokumentację. Dobrze, przechodzimy do następnej technologii, czyli HP DAS. Device as Service, czyli dostarczamy urządzenia w modelu serwisowym. Co możemy zaproponować? W tej sposobie dostawy jest całe portfolio rozwiązań HP. Wszystkie stacje robocze też w ten sposób możemy dostarczać. Pomagamy klientom przygotować rozwiązanie. Jesteśmy w stanie ustalić, czy po kogo stronie jest instalacja, czy ta instalacja spada na stronę dostawcy czy klienta. Jesteśmy w stanie na przykład dostarczyć kilkanaście stacji gotowych do postawienia na biurko, podłączenia internetu i stacje mają działać. Później w czasie pracy czy czasie użytkowania tego rozwiązania Państwa nie interesuje, czy coś się psuje, czy nie psuje. Stacje mają być cały czas w gotowości, gotowe do pracy. Jeżeli powstanie usterka, to w tym momencie w przeciągu 24-48 godzin jest to do podstawienia nowy sprzęt, ewentualnie maszyna do wymiany. Jeżeli już Państwu się, że tak powiem, skończy okres wynajmu takich stacji, pracownicy HP czy firma MAT przyjeżdża, pakuje, odsyła sprzęt do fabryki. Czyli takie usługi również są w portfolio firmy MAT. To, o czym mówiłem, składa się z kilku klocków. Jeden z klocków, o którym mówiłem, to było wsparcie IT i zarządzanie. Nie musicie Państwo się decydować na całe rozwiązanie DAS-owe. Możecie skorzystać z jakiejś części. Mianowicie to, na co chciałem zwrócić uwagę, to jest wsparcie IT, monitoring i proaktywne zarządzanie. W tym momencie HP ma w swojej ofercie wiele dodatkowych usług i z jednej z tych usług jest właśnie proaktywne zarządzanie. O co chodzi? Jeżeli macie Państwo podpięte, działają stacje robocze, one cały czas są monitorowane, jaka jest wydajność pracy tych stacji. Jeżeli się okaże, że system sygnalizuje, że na przykład mamy kłopoty z dyskiem czy z pamięciami, nie musicie nic robić. Po jakimś czasie, jeżeli wystąpi taki incydent, w przeciągu następnych 2-3 dni pojawia się u Was serwisant HP, aby umówić się na wymianę części, które jeszcze nie przestały działać. Czyli de facto system wie, że jest duże zagrożenie, że jakieś komputery wystąpią usterki i przed fizycznym wystąpieniem usterki HP wymienia te komponenty. Jest taka możliwość, to działa. Następny odwieczny temat, w którym się spotykamy w pracowniach, właśnie osoby z tego zespołu, które tam widzicie Państwo na górze, albo jednemu użytkownikowi wolno działa komputer. Działa, nie działa, dział IT twierdzi, nie, no wszystko jest w porządku, a komputer się włącza 15 minut, czy co chwilę blue screeny występują. Jest system, który to monitoruje. Jeżeli się okaże, że faktycznie procesor, tutaj na tych wykresach Państwo tam na dole widzicie, są przeciążone, jesteśmy w stanie jako firma, czy Państwa dział IT stwierdzić, tak, z tym komputerem są kłopoty. Więc nie ma co czekać, aż komputer się zepsuje, natomiast jest możliwość, że tak powiem, działania zdecydowanie wcześniej. Przed wystąpieniem awarii, usterek jesteśmy w stanie tutaj zapobiec takim zdarzeniom.
Ja jeszcze Tutaj- przerwę, zanim się Piotr pamiętajcie Państwo przy tym, o czym rozmawiamy dzisiaj, bo cały czas słyszycie o najem, wynajem, wypożyczenie, serwis, etc., etc. Niestety świat się zmienił i no jest koncepcja, tam w Warszawie słyszałem, że prezydent ją nawet podpiera, żeby 7 ubrań rocznie i tylko kapusta na obiad, nie? Ale okej. Prawda jest taka, że rzeczywiście zmienił się świat. To, co zrobił Autodesk, przełączając się na licencje czasowe, dzisiaj możemy jasno powiedzieć, że w 2016 wystartowaliśmy, w zasadzie licencje permanentne są już wymienione u większości klientów. I teraz co? Teraz zrobiłaś... Tak, Autodesk oczywiście jako korporacja na tym zarabia coraz więcej, tak? My płacimy coraz więcej też za to, ale pamiętajcie o jednej rzeczy, że teraz już wszyscy płacimy. Że już nie da się wycenić projektu w ten sposób, że no dobra, mamy tam tych parę starych LTK-ów, to narysujemy. Nie, teraz trzeba po prostu do zrobienia projektu kupić oprogramowanie. Mamy oprogramowanie, widzimy, że mamy 10 pracowników, 10 kolekcji, 10 razy 3, 300 i już wiemy, ile tysięcy euro będzie nas to kosztowało. Więc co robimy? Dokładamy ten koszt do projektu. Następna rzecz, która jest, mamy stacje robocze. I może ja Potrzebujemy tutaj do się projektu włączę? dokupić 5 ludzi, dołożyć 5 ludzi, wynajmujemy 5 stacji. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Wiadomo, że my maluczcy jesteśmy na końcu całej tej struktury pokarmowej, ale tak to jest. No, Tak, że w ma tym to momencie- swoje plusy. W tym momencie możemy do takich wynajmu licencji 5-10 pod projekt wynająć sobie komputery, które będą pracowały, z których będziecie Państwo korzystali tylko w czasie trwania tego projektu. Po zakończeniu takie rozwiązanie, takie komputery zwracacie. Jest to w ofercie, jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani, to zapraszamy. Wracając jeszcze tutaj, kończąc kwestie DAS-owe, zintegrowane rozwiązanie Wolf Security też może to być zintegrowane w tej platformie. Następna ciekawa technologia, cyfrowy bliźniak. W tym momencie mówimy o rozwiązaniu NVIDIA Omniverse. Nie wiem, czy Państwo jesteście na bieżąco. Polecam prześledzenie, co się dzieje w firmie NVIDIA. Jest to w tym momencie jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm IT na świecie. Awansowała do 5 najbogatszych firm, pojawiają się nowe rozwiązania. W takim świecie branż projektowych, w którym tutaj jesteśmy, tworzenie cyfrowych bliźniaków, zarówno dla branży architektonicznej, dla mechaniki, dla pojazdów autonomicznych, dla każdego coś dobrego. Tutaj koledzy z firmy Servodata przybliżą troszkę rozwiązania NVIDIOwe dla branży mechanicznej. Na naszych dalszych sesjach będzie pokazywane rozwiązanie w branży architektonicznej, instalatorskiej, korzyści. Renderingi w czasie rzeczywistym, te, które trwały po kilka godzin do tej pory, są renderowane w czasie rzeczywistym. Symulacje. Jesteśmy w stanie wykorzystać narzędzia do symulacji, jesteśmy w stanie zaprojektować całe linie technologiczne. Powstały fabryki BMW, Mercedesa, które są tylko fabrykami w świecie wirtualnym. Wszystkie linie technologiczne, cały proces produkcyjny został przeniesiony w świat wirtualny. Nim pojawiają się zmiany na liniach technologicznych, są one testowane w świecie wirtualnym. Jeżeli jest to możliwe do zrealizowania, następuje realizacja tego w świecie rzeczywistym. W tym momencie poprosiłbym przedstawiciela firmy Servodata na kilka krótkich slajdów, nasz z kolejnych gości, który też przybliży rozwiązania NVIDII, coś na temat zmian. Dzień dobry Państwu. Tu mam prośbę do Pana Piotra, żeby był moim asystentem. Można? Jeszcze raz? Będzie Pan moim asystentem. Tak, oczywiście, bardzo chętnie. Super, dziękuję. Już. A ja Panu przekazuję władzę. Okay. Dobrze. NVIDIA. Dobra okazja, żeby powiedzieć kilka słów, kilka zdań o tej firmie, bo właśnie kończy ona 30 lat. No i tutaj mała dygresja. Servodata jest o rok starsza. No tak się dziwnie złożyło. No to prawie Może jak i ma. ciekawie. Tak się... Nie no, my nie narzekamy. My nie narzekamy.
No tak się złożyło, że te nasze losy się tak splotły. No już myśmy się wpletli jakby w tą firmę NVIDIA i od ćwierć wieku jakoś tak jesteśmy ze sobą połączeni. No, ale to jest długa historia, więc jeżeli ktoś chciałby jej posłuchać, to czuje się zaproszony do baru, bo tutaj to nie ma miejsca jakby na to. No więc tak, rok 1993. 3 świeżo upieczonych inżynierów postanowiło założyć firmę, która by wprowadziła grafikę 3D do komputerów PC. No nie wiem, czy Państwo sobie wyobrażacie, ale wtedy grafiki 3D w komputerach PC nie było. Były za ogromne pieniądze stacje Silicon Graphics na przykład. No oni sobie coś takiego wymyślili. Jak Jensen Huang, to jest ten pierwszy i obecny prezes firmy NVIDIA, zadzwonił do swojej mamy i powiedział, że ma zamiar założyć firmę, która będzie robiła sprzęt dla gier wideo, to usłyszał, a czy nie mógłbyś pójść do pracy? No, on widział tą perspektywę i ci jego koledzy też widzieli tą perspektywę i nie poddawali się. Na początku szło im kiepsko, nic im nie wychodziło. 97 rok, gotówki w kasie na 3 miesiące. Oni mają jeden prototyp swojego nowego chipa i nie mają pieniędzy na to, żeby go przetestować. Więc za ostatnie pieniądze kupili emulator tego chipa i wszystkie testy, całą symulację pracy przeprowadzili na tym emulatorze. No i okazało się, że trafili w tak zwane sedno tarczy, jak to mówi klasyk. To była Riva 128. Więc pierwszy chip 3D, grafiki 3D dla komputerów osobistych. Rynek to kupił. Rok 97 to właśnie ta Riva, rok 98-99 na bazie układu NVIDIA TNT powstała pierwsza karta kadowska. I tutaj poproszę pana Piotra. Proszę Właśnie. bardzo. Przydałem To jest się. pierwsza karta kadowska do komputerów PC na PC Expressie. Więc ona jeszcze będzie dzisiaj pracowała. Dlaczego? Dlatego, że NVIDIA wymyśliła coś takiego jak zunifikowaną architekturę sterownika do grafiki. To była rewolucja. Nikt w to nie wierzył wtedy, że można zrobić software generalnie do grafiki, które zarówno będzie obsługiwał starsze karty, jak i bieżące karty, jak i przyszłe karty. To działa do dzisiejszego dnia. Na tej bazie powstał język programowania CUDA, bez którego nie byłoby praktycznie dzisiaj nic, jeśli chodzi o zarówno grafikę, jak i obliczenia wysokiej gęstości, czy tam wysokiej wydajności, czyli HPC, jak i sztucznej inteligencji. No, praktycznie świat w ogóle by inaczej wyglądał. W roku 2012 AlexNet wygrał konkurs Microsoftu na sieć neuronową, pierwsza splotowa sieć neuronowa, która została wytrenowana na układzie NVIDIA i właśnie dzięki bibliotece CUDA. W 2015 OpenAI, czyli sztuczna inteligencja, upowszechnienie sztucznej inteligencji, początek ery sztucznej inteligencji. Na pierwszym superkomputerze NVIDIA z GPU NVIDIA i na bibliotece CUDA. Zupełnie inny świat. 2018 rok, znowu rewolucja w grafice. RTX, czyli sprzętowy rendering, ray tracing z ray tracingiem, czyli ze śledzeniem promieni. To była prawdziwa rewolucja, bo trzeba było wszystko wymyśleć od nowa. Nowe GPU, nowe oprogramowanie, nowe akceleratory śledzenia promieni, wszystko nowe, wszystko od nowa. Ale to wszystko było za mało. Trzeba było jeszcze wprząc sztuczną inteligencję, czyli to, co powstało na tych superkomputerach, na tej gałęzi powiedzmy GPU do sztucznej inteligencji wytrenowanych modeli, po to, żeby przyspieszyć proces renderingu. Tam to w 2018 roku po raz pierwszy zaimplementowano.
No oczywiście zeszły rok znowu superchip, znowu super układ. Miliardowe nakłady na rozwój samego układu, czyli Hopper. No zobaczcie, no i czemu to służy? No szkolono ChatGPT, prawda? Czyli duże modele językowe i ten rok generatywna sztuczna inteligencja. To jest to, co było tutaj wcześniej wspomniane, tylko nie nazwane. Generatywna sztuczna inteligencja to jest to, z czym przyjdzie nam się już przyzwyczajać i z czym będziemy mieli do czynienia przez najbliższe lata, a może i dziesięciolecia. Ale to jest, powiedzmy, oddzielny temat. Ktoś tu wspominał o pieniądzach. Zobaczcie, jak to się kształtowało, jeśli chodzi o wycenę, czyli powiedzmy postrzeganie rynku firmy NVIDIA. Do roku 2017-18. No, firma działała, wszystko grało, prawda? Gdzieś tam zaczęli. Oj, dobra, jestem. To dobrze. Zaczęła wypłacać dywidendę. Mamy rok 2018, to o którym mówiliśmy, 2020. Ten pierwszy pik niech was nie zmyli, to jest nic innego, tylko bańka kryptowalut. Czyli mamy pik do góry, ale nie spadliśmy na ten poziom, zatrzymaliśmy się tutaj. Co dalej? Mamy rok 2023. Możecie zobaczyć, co się dzieje. To jest kilka ostatnich miesięcy. Obecna wycena akcji NVIDIA to jest $420-430 za akcję. Niech ktoś zgadnie, na ile analitycy wyceniają wartość firmy za 12 miesięcy. Średnio powyżej 600. Optymiści mówią o ponad 1000. Taki jest potencjał rynku. Taki jest potencjał rynku procesorów graficznych. No oczywiście to nie tylko kwestia grafiki, ale głównie kwestia sztucznej inteligencji i centrów danych, przetwarzania wirtualnego. Okej, to tyle o pieniądzach, tyle o poradach dla inwestorów. Przejdźmy. Jeszcze raz, bo to jest nowa technologia. Okej. Wspomniałem o RTX-ie, czyli czym mamy 5 lat, prawda? 2018-2023 rok i mamy super. Wszyscy, jak zobaczyli tą prezentację NVIDII wtedy na RTX-ie, pierwszym RTX-ie, no to było jedno wielkie wow. Sprzętowy ten ray tracing, scena ze Star Warsów, prawda? Wyrenderowana offline'owo na 720p, ale z lustrzanymi odbiciami, z kilkakrotnym odbiciem promieni i tak dalej. 2023 rok, 250 milionów poligonów scenami z tym racerem. 100 razy tyle, co ta poprzednia. Mało. O wiele więcej odbić, o wiele więcej promieni. Cała scena śledzona path tracingiem, a więc nie tam powiedzmy jakieś hybrydowe renderowanie i całość renderowała się w czasie rzeczywistym. Całe 30 klatek w 1080p. Widzicie Państwo, jaka jest różnica powiedzmy w tych 5 latach. A to są tylko 3 generacje. Pierwsza Turing, po środku był Ampere, teraz mamy AD. Znowu mamy to? Jeszcze raz. Tak. Nie, jeszcze raz, okej. Taka uroda. Cały ekosystem NVIDIA, co tworzy się jakby w tym RTX-ie, no bo to głównie Państwa interesuje jako użytkowników grafiki, czy wykorzystujących grafikę. Partnerzy ISV, najważniejsi. Wszystkie firmy software'owe praktycznie świata, które cokolwiek mają wspólnego z grafiką, cokolwiek mają wspólnego z obliczeniami na GPU. Wszyscy korzystają. Wszyscy współpracują przede wszystkim. Wszyscy testują. NVIDIA się dzięki nim też rozwija. Integratorzy systemów, partnerzy OEM, czyli producenci sprzętu, rozwiązań sprzętowych wszelkich.
Mamy kogo? No, przede wszystkim oprogramowanie, czyli aplikacje, które wykorzystują ten ray tracing sprzętowy. Praktycznie też wszystkie. Uniwersytety, które dostarczają nowych idei. Mamy no, praktycznie cały świat, który, mówię, cokolwiek ma wspólnego z GPU. Okay. I teraz te 5 ostatnich lat, wspomniane 3 generacje, czyli Quadro RTX 6000, RTX A6000, czyli Ampere i AD 6000. Zobaczcie, jaki jest skok, jeśli chodzi o wydajność grafiki, o wydajność renderingu, o jaka jest wydajność tej sztucznej inteligencji, czyli trenowanie modeli i wykorzystywanie tych modeli do między innymi grafiki też. Jest to kilka razy. I teraz mamy znowu te 3 generacje porównane, jeśli chodzi o wydajność w stosunku do nakładów, czyli do energii, które zużywamy. Przy tej samej energii, zużyciu energii ADA jest dwukrotnie szybsza od Ampera, czyli od tej karty, która jest dalej sprzedawana, to oczywiście, która sprzed roku, 1,5 roku. Przy minimalnym zużyciu energii ta karta, najnowsza karta jest szybsza niż maksymalna wydajność tych 2 pierwszych generacji. Także im nowszy sprzęt, tym większa oszczędność. Więcej kupujesz, więcej oszczędzasz. I ostatnie pytanie dla Państwa. Kto ma w swoim komputerze NVIDIA? W domu, w pracy? Śmiało, 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 śmiało. Impressive. Brawa dla Państwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie, to drugie. A to jak pan tam? Przechodzimy dalej. Jak zyskać 20% w tym momencie rozwiązania? Ma wsparcia usługi, development, inżynieria odwrotna, druk 3D. Jesteśmy, Tomek, trochę w niedoczasie, więc musimy to przyspieszyć. Więc my tutaj szybko to przejdziemy. Zapraszamy. Zapraszamy. No to jeszcze Proszę Państwa. Tak, teraz lajka, tak? No, lajka, jeszcze chwilę daj nam. To jeszcze szybko. 2 minutki, jeszcze minutka. minutkę. Proszę Państwa, to bardzo szybko. Ja tutaj spróbuję teraz trochę pogonić Tak Piotra. naprawdę to jest to, czym się zajmujemy jeszcze oprócz technologii HP, mianowicie całe portfolio usług dodatkowych, wsparcie, współpracujemy mocno z Microsoftem, sieci komputerowe, które wykorzystujemy. Zwróćcie Państwo uwagę na to zdjęcie w prawym górnym rogu, szafa, że tak powiem, w serwerowni. Jeżeli jest kilku dostawców, to raczej ta szafa wygląda tak jak ta z białymi kabelkami, gdy jest jedna firma odpowiedzialna, jest szansa, że to będzie zdecydowanie lepiej wyglądało, będzie łatwiejsze do zarządzania i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, ja powiem w ten sposób. Świat się zmienił, a ja mam zawsze taką teorię, że z tym biznesem, z tym naszą pracą, z tym naszym rozwojem jest trochę jak w raftingu. Tak? Dopóki jesteśmy w środku rzeki i płyniemy nurtem, to jest szansa, że ominiemy kamienie. Jak tylko spróbujemy trochę powalczyć, to okazuje się, że albo się roztrzaskamy o kamienie, albo ciężko nam jest nadgonić stracony czas. W tej chwili jest tak. Zajmujemy się Microsoftem, jesteśmy partnerem Microsoftu. No i co? Do niedawna sprzedawaliśmy serwery Exchange'a, tak? Exchange'a, serwery na serwerach stojące w firmach. Microsoft kroczy wielkimi krokami do chmury. Przepinamy w tej chwili wszystkich ludzi na Microsoft Office 365, na różne plany. Wszyscy porozumiewamy, rozmawiamy w Teamsach, używamy OneDrive'a i tak dalej. Proszę Państwa, tak. Cokolwiek robimy w tej chwili na świecie, cokolwiek robimy w pracy, wszystko jest oparte, siedzimy w tym internecie, tak? Siedzimy w tym internecie, rano w robocie, po południu na wiadomościach i tak dalej. Potrzebne nam są wydajne łącza, konektory i tak dalej. I powiem Państwu tak, wszyscy prezenterzy mówili tutaj o tym, że żyjemy w chmurze, ja też zresztą mówiłem, ale
na końcu całego tego świata jest po prostu najzwyklejsza w świecie infrastruktura, tak? Kable, szafy, przełączniki, switche, routery, dostępy, kontrola, bezpieczeństwo i tak dalej. I my się tym zajmujemy, tak? Ku chwale ojczyzny na razie naszego serwera nikt nigdy nie zhakował, co oczywiście na pewno kiedyś nastąpi. Jak również jesteśmy w stanie ochronić naszych klientów przed tym, żeby ich serwery nie zostały zhakowane. Tak? I to jest to coś, co oferujemy i jak się rozwijamy. Następny klocek, następny puzzle, zarządzanie projektami autodeskowymi, BIM, PLM, projekty plantowe. Jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa indywidualną ofertę, wspomóc w realizacji takich działań, wprowadzić tutaj projekty pilotażowe, dedykowane szkolenia. Jeżeli potrzebujecie jakieś symulacje, też jesteśmy w stanie coś takiego przygotować. Proszę Wsparcie projektów. Wrócę do tej prezentacji Autodesku. Widzieliście Państwo te platformy, tak? Dzisiaj może nam się to wydawać wirtualne, ale za 5 minut okaże się już istniejące i działające i będziemy tego używać. Natomiast bazą do tego jest ta kustomizacja. Wydaliśmy ostatnio kupę pieniędzy na szkolenia dla pracowników związane z Pythonem, tak? Ponieważ żyjemy w świecie open code'u, w świecie skryptów, w otwartych interfejsach. Poza tym mamy katastrofalną demografię, tak? Coraz mniej ludzi może realizować projekty w firmach, bo jest po prostu ciężko ich zdobyć, tak? W związku z tym potrzebujemy być wydajni, potrzebujemy automatyzować procesy i my w tym Państwu pomagamy. Poza tym mamy doświadczenie, ponieważ na Wasze projekty patrzymy całkowicie z zewnątrz, tak? W tej chwili mamy poprowadzić 3 duże projekty BIM-owe jako BIM menadżerowie, bo jesteśmy ponad dyskusją między uczestnikami, po prostu mówimy, jak to zrobić, robimy, uruchamiamy, testujemy, wychodzimy. Dobra, idziemy dalej, bo czas się kończy. Działka developmentu, też coś takiego w firmie posiadamy. Miały być tutaj troszkę więcej prezentacji, ale jesteśmy w bardzo mocnym niedoczasie. Inżynieria odwrotna, tym się również zajmujemy, czyli od skanu, druk. Jesteśmy, proszę Państwa, tak. Generalnie rzecz biorąc, mamy świetnych inżynierów, no bo oni muszą uczyć jeszcze świetniejszych inżynierów, czyli Was. Tak? Oprócz tego nie da się być inżynierem, nie uczestnicząc w projektach, nie robiąc czegoś. Jest technologia Fusiona. W tym Fusionie skanujemy elementy, w Fusionie obrabiamy, na Zoltraxach, których jesteśmy klientem, drukujemy. To samo tyczy się oczywiście architektury. Fajnie wyglądają te wszystkie renderingi, ale jak ktoś może pomacać budynek wydrukowany z drukarki, jakiś właśnie piękny wieżowiec, który robi, to u nas to można zrobić. Dobrze. Bo już obiecałeś. Tak, obiecałem. A tu proszę Państwa jeszcze krótka prezentacja, krótka rozmowa. Z Szymonem z Lajki bardzo blisko współpracujemy na kilku przestrzeniach. Raz, że jesteśmy dostawcą oprogramowania lajkowego. 2, że sprzedajemy czasami przy pomocy, we współpracy z Szymonem i Markiem, sprzedajemy skanery. No a oprócz tego świadczymy usługi związane ze skanowaniem 3D, służące do weryfikacji projektów czy odwrotnej inteligencji i parę słów. Tak jest, to jest wszystko prawda, potwierdzam. Blisko współpracujemy z firmą MAT. Ja nazywam się Szymon Duda, reprezentuję firmę Leica Geosystems, przede wszystkim producenta urządzeń pomiarowych. Mam nadzieję, że znanych dla wielu Państwa, między innymi dalmierzy, bardziej zaawansowanych tachimetrów, no i oczywiście skanerów laserowych. Ja myślę, że nie muszę zbyt wiele mówić na temat technologii skaningu laserowego. Dla tych z Państwa, którzy chcieliby się dowiedzieć troszkę więcej na temat tej technologii, to oczywiście zapraszam na stoisko, które wspólnie z Markiem pudłozmierzymy.pl mamy tutaj dla Państwa w sali wystawowej. Natomiast z moich rozmów z klientami wynika, że wiele osób, myśląc o skanerze laserowym, wyobraża sobie bardzo skomplikowane urządzenie, instrument pomiarowy, do obsługi którego potrzebne jest zespół 2 osób, przynajmniej 1 osoba z doktoratem z geodezji. No nie jest to prawda.
No chociaż jeszcze nie tak dawno, bo w 2010 roku faktycznie we dwójkę musieliśmy wyciągać skaner laserowy z bagażnika samochodu. Był on w pancernej skrzyni. Zanim rozpoczęliśmy skanowanie, musieliśmy całe pomieszczenie okleić specjalnymi znacznikami, kulami referencyjnymi, żeby skany chciały nam się połączyć w ładną, piękną chmurę punktów. No i czasy skanowania. Średniej jakości skan standardem było 20 minut oczekiwania i w zasadzie kontemplacji na miejscu w terenie. Takich skanów trzeba wykonać w terenie setki. Także tak, dzisiaj skanery laserowe wyglądają... Jeszcze raz. Jeszcze raz. O tak, proszę o pokazanie. To jest skaner laserowy. W zasadzie mieści się w dłoni. No, jest dużo mniejszy od tego, którego używaliśmy w 2010 roku, natomiast parametrami znacznie przewyższa możliwości tamtego Wartość skanera. samochodu czy nie? Słucham? Wartość samochodu w pieniądzu? Używanego. Okej. Tak. Natomiast skaner jest dużo szybszy, dużo dokładniejszy, robi zdjęcia w 5-stopniowym HDR-ze i w ciągu tych kilkunastu lat tak zmieniła się technologia. No możemy powiedzieć o tym, że trzymamy skaner laserowy w dłoni. No, nie można było tego, no nikt sobie tego nie wyobrażał jeszcze kilkanaście lat temu. No Leica wybiega w przyszłość, wbiega w zasadzie na scenę, w przyszłość, może już teraźniejszość. Jeszcze raz, rozwiązania autonomiczne. No, na tym skupia się firma od jakiegoś czasu. Mamy w ofercie kilka rozwiązań autonomicznych, między innymi BLK ARC, który właśnie wchodzi tutaj na scenę. Skaner montowany na platformie SpotDock łączy w sobie cechy skanera mobilnego i stacjonarnego. Zapraszam. Nie widziałem jeszcze, jestem pod dużym wrażeniem, także... Okej. A tak nogę Mobilność i podnosić, autonomia. czy nie? Generalnie dążymy do tego, ażeby praca operatora sprowadzała się do minimum, w zasadzie do uruchomienia procesu, zaplanowania misji. No i to jest wszystko, co musimy robić tak naprawdę. Po więcej informacji technicznych zapraszam Państwa do nas na stoisko. No i tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Chodź nam Dziękujemy. smaczka. Super, dzięki. Zapraszamy na scenę przedstawiciela firmy Lenovo. Maciek, czy jakieś krzesełko dla Ciebie będzie potrzebne? Niestety chłopina spierał się z HP, no i tak to się skończyło. Nie, z komputerem. Dam radę. Zapewne, jeżeli Państwo byliście na Kadmacie 2 lata temu, 3 lata temu, 4 lata temu, kojarzycie tą twarz tylko troszkę z innym brandem wówczas. Dokładnie. Brand HP, teraz się troszkę zmieniło, ale Zmieniło jak to się, mówią, tak. w firmie Mat Biznesy robi się z ludźmi, a nie z marką, którą prezentują, więc tak naprawdę miło nam, że jest. Tak. Znaczy przede wszystkim warto kupować markowy sprzęt, a nie składany. I to jest, myślę, że wyjściowy punkt na pewno. Czy to będzie HP, czy to będzie Jeszcze Lenovo, raz. warto, żeby był profesjonalny. Nie wiem. Tak jak powiedziałem właśnie, po pierwsze markowy sprzęt dobrej jakości, tak? Czym jest stacja robocza? Tutaj już koleżanka opowiedziała. Ważne komponenty w środku, tak? Każdy producent stawia na to, żeby te komponenty były jak najwyższej jakości w środku. To nie są składaki, to nie jest sprzęt gamingowy, to są profesjonalne rozwiązania. Państwo są profesjonalistami, więc wymagają tego, żeby ten sprzęt i głównie oprogramowanie działało po prostu optymalnie. Więc ja już od wielu lat po prostu powtarzam, że głównym elementem to jest to, żeby to była właśnie certyfikowana stacja, żeby posiadała certyfikaty ESV. Lenovo ma taką koncepcję, że swoje produkty to nie są pudełkowe produkty, które Państwo kupują z półki, tylko to jest troszeczkę jak garnitur czy też smoking, tak? Chcemy dobrze wyglądać, żeby to było dobrze dopasowane, więc my dokładnie robimy to, tak? Szyjemy te produkty na miarę, konfigurujemy, żeby optymalnie działały z oprogramowaniem Autodesku, żeby Państwo byli zadowoleni i żeby Wasza praca była po prostu w czasie rzeczywistym przekładana na ten przysłowiowy papier, tak? Na te aplikacje, na Państwa wymagające projekty.
Ktoś wie, co to jest? No tak, to jest zderzak Ferrari, to jest marzenie każdego chłopca oraz dorosłego mężczyzny. Ja ten zderzak pokazuję tylko po to, bo było dużo powiedziane o serwisach. To jest, można powiedzieć, trochę serwis, tak? Kupujemy OC, kupujemy AC i usługodawca wypłaca nam pieniądze, odzyskujemy tą wartość naszą dodaną. Ten zderzak kosztował 400 000 złotych. Stacja robocza to nie jest tani sprzęt. HP posiada takie coś jak ADP, Accidental Damage Protection. OK, posiadamy 3-letnią gwarancję on-site u producenta, ale jeśli uszkodzimy nasz sprzęt, rzucimy... Przepraszam, uderzymy. żeby być uczciwym do końca. Kolega się przejęzyczył. Powiedziałeś HP. ADP. Nie, ale że to jest usługa firmy HP, a to jest usługa firmy Lenovo. W ten sposób, okej, dobra. Chodzi o to, tak, że uszkodzimy sprzęt fizycznie, no, matrycę, płytę główną, spadnie nam ten notebook i posiadamy ochronę, tak, w postaci serwisu dedykowanego, który przyjedzie, naprawi nam ten sprzęt w ramach takiego specjalnego kerpaka, który się nazywa ADP. Co ciekawe, koszt takiego serwisu to jest dosłownie jakieś 5% wartości takiego sprzętu, więc warto na pewno się nad tym zastanowić. Druga też ciekawa rzecz, wprowadzamy od przyszłego roku jako pierwsi w Polsce i chyba w Europie SLA 3-godzinne. Czyli jeśli zostanie uszkodzony nasz sprzęt, jakaś awaria, w ciągu 3 godzin czas naprawy sprzętu. Nie żadnej reakcji, tylko naprawy fizycznej, tak jak w przypadku serwerów. Zależnie od produktu. W tej chwili nie, no pracujemy jeszcze na tym. Największy problem tego serwisu to nie jest cena, tylko zapewnienie odpowiedniej sieci partnerów i usługodawców, którzy po prostu będą w stanie w tym czasie spełnić tę usługę. Military Standard, Lenovo, ThinkPady są znane od 30 lat. 30 lat temu powstała ta firma. W zeszłym roku świętowaliśmy 30-lecie powstania pierwszego ThinkPada. No i jakość wykonania produktu. Zapraszam, żeby Państwo podeszli do naszych produktów, zapoznali się z jakością. Magnezowe obudowy oraz też obudowy tworzone z karbonu. O ESV było już mówione, wielokrotnie powtarzamy, komunikujemy, nie rozwiązania gamingowe, bo ja bardzo często się spotykam na konferencjach, gdzie mamy sale treningowe i stoją rozwiązania gamingowe. Użytkownicy przychodzą z gamingiem i starają się pracować na tym. Te produkty nie mają certyfikacji i one nie są dedykowane dla profesjonalistów, więc jeden z elementów, o którym na pewno trzeba pamiętać. Pierwsza stacja robocza zaprojektowana łącznie z Astonem Martinem i to nie jest tylko współpraca, że Aston Martin stworzył nam fajny, dynamiczny design, ale coś więcej, tak? Tutaj zostały rozwiązane problemy chłodzenia. W najnowszej stacji PX, czyli najmocniejszej w tej chwili stacji roboczej na świecie, dwuprocesorowa, 60 korów na każdym procesorze, do 4 kart graficznych, ADA 6000. No i tutaj schłodzenie takiego potwora, który de facto mogą Państwo zobaczyć w strefie naszej demo, stanowiło niejako wyzwanie dla wszelkiego rodzaju producentów. Tutaj dzięki Astonowi Martinowi udało się rozwiązać ten problem. Ich tutaj team odnośnie aerodynamiki i chłodzenia pomógł nam zaprojektować tę stację. Parametry widoczne, no w tej chwili najmocniejszy produkt obecnie na rynku. Drugi innowacyjny produkt, P3 Ultra, który też Państwo mogą zobaczyć, to jest właśnie pokazanie tego, jak jesteśmy w stanie upakować stację roboczą do małych gabarytów. Objętość 3,9 litra, mogą Państwo zobaczyć, niewiele większy niż tutaj kolegi skaner, a tutaj mamy naprawdę bardzo mocne komponenty w środku, od i9 przez bardzo wydajne karty NVIDIA 16-gigowe, kończąc na dużej możliwości obsadzenia w RAM. Dwa ostatnie produkty, rozwiązania mobilne, coraz bardziej tutaj popularne. No, pandemia pokazała, że chcemy być mobilni i chcemy pracować z każdego miejsca, w którym się znajdujemy. P1, rozwiązanie dedykowane dla profesjonalistów, ale tych, którzy czasem też potrzebują sobie gdzieś kiedyś zagrać. Tutaj możemy obsadzić sobie najmocniejsze obecnie na rynku dostępne rozwiązania gamingowe. RTX 4090 jest tutaj dostępny. Z ciekawych rzeczy bardzo mocno stawiamy na jakość wyświetlanego obrazu. Tutaj dostępne nawet są matryce OLEDowe oraz pokryciem 100% normy sRGB.
I tutaj nasz, można powiedzieć, hit, rozwiązanie, które jest obecne na rynku już 3. rok, rozwiązania oparte na procesorach AMD oraz Intela. P16V, można powiedzieć 95% użytkowników będzie używała tego sprzętu, dobre parametry, mocna karta graficzna, duża możliwość rozbudowy przy naprawdę bardzo optymalnej cenie dostosowanej do polskiego rynku. 3 ostatnie slajdy, rekomendacje, z kim współpracujemy. Jesteśmy między innymi tutaj sponsorem teamu Ducati Corse, stąd też tutaj de facto te Lego, które znajduje się tutaj pod moimi nogami. I to nie jest tylko to, że de facto obkleiliśmy bolid fajnymi wklejkami Lenovo, ale współpracujemy tutaj przy, no na dobrą sprawę 70% sukcesu zależy od tego, co my robimy. Ponieważ inżynierowie, którzy stoją po tej drugiej stronie, można powiedzieć, ekranu, czego często nie widzimy albo widzimy w jakichś tylko urywkach, korzystają właśnie ze stacji roboczych oraz naszych serwerów, żeby analizować parametry toru oraz danych bolidów, od czego de facto tutaj zależy w większości sukces takiego teamu. Druga rekomendacja, ostatnia oswoja, można powiedzieć, motorsportu. NASCAR, czyli no ogromnej ilości paliwa, najmocniejsze silniki na świecie. Tutaj robimy dokładnie tą samą pracę. No i taka, można powiedzieć, skromna rekomendacja, ale zawsze warto o niej wspomnieć, czyli Formuła 1. Jeśli Państwo oglądają, również w tym sezonie jesteśmy tutaj partnerem technologicznym, pomagamy im w streamowaniu tutaj wszelkich materiałów filmowych, żeby Państwu się lepiej i ciekawiej oglądało ten dynamiczny motorsport. Dziękuję za uwagę. Ostatnia sprawa. Jeśli Państwo wyraźnie, znaczy tutaj dobrze słuchali, szybki konkurs, podniesienie ręki. Kto pierwszy dostanie właśnie ten fajny model Ducati Corse Lenovo. Czekam na rączkę. Jaka litera oznacza profesjonalne stacje robocze Lenovo? No niestety, następnym razem. P, zgadza się, super. Bardzo dobrze. Oddaję głos do Piotra. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy kolejnego prelegenta. Firma CAD Expert, pan Piotr Górka. Dobrze powiedziałem? Witam. Proszę. Ja tylko powiem w ten sposób, że MAT też sponsoruje bolid. Stoi tam na korytarzu. Solar Boat, bardzo ekologiczny. I też wygrywają. Już koledzy przełączają. Prosimy o przełączenie sygnału. Klikacz. O, już jest. Dobra. Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Piotr Górga, reprezentuję firmę CAD Expert, która jest dystrybutorem drukarek 3D firm Stratasys, Formlabs i Ultimaker, a także zajmujemy się realizacją usług druku 3D. Opowiem Państwu dzisiaj o druku 3D, jego zastosowaniach, a także postaram się odpowiedzieć na pytania, kiedy warto wykorzystywać technologie addytywne. Domyślam się, że wielu tutaj z Państwa miało kontakt z drukarkami 3D, czy też z samymi wydrukami. I to w wielu branżach, w których Państwo obecnie pracują. O druku 3D mówi się od dawna. Tutaj pojawiało się na scenie podczas tych prelekcji wiele na temat 30-lecia wielu firm. My na rynku jesteśmy 10 lat jako CAD Expert, natomiast firmy, z którymi współpracujemy, to ponad 30 lat. Sam druk 3D często postrzegany jest jako innowacja nadal, a został wynaleziony, wymyślony ponad 30 lat temu. Technologii jest obecnie kilkanaście na rynku, natomiast najbardziej popularne, te, które najczęściej są wykorzystywane, to 6 takich głównych technologii. FDM, druk z proszków, druk z żywicy, druk z metalu, który staje się coraz popularniejszy. Jeżeli chodzi o technologię FDM, ta technologia myślę, że najczęściej się kojarzy Państwu, jeżeli myślicie o druku 3D. Czasami takie małe drukarki drukujące z filamentu, to jest właśnie ta technologia FDM. My posiadamy nieco większe drukarki, które pozwalają wydrukować do 1 metra w ramach jednego elementu. Ta technologia nawet jest wykorzystywana właśnie w motorsporcie. Drukowanie elementów, które są bardzo lekkie, kompozytowe
i mogą być wykorzystywane w momentach, gdzie mamy duże obciążenia, jak na przykład sporty wyścigowe. Technologie proszkowe są to technologie, gdzie drukujemy z poliamidów PA11, PA12, bardzo funkcjonalne, bardzo wytrzymałe materiały. Główną zaletą tych technologii jest to, że możemy drukować duże ilości elementów w stosunkowo w niskiej cenie, o czym później powiem na przykładach. Technologie żywiczne. Technologie te charakteryzują się tym, że mamy bardzo wysoką gładkość powierzchni. Są to wydruki, które wyglądają praktycznie jakby były wyciągnięte z formy wtryskowej. Będą je Państwo mogli zobaczyć na naszym stanowisku po wyjściu z sali konferencyjnej. Ponadto jedną z technologii żywicznych jest technologia PolyJet, gdzie możemy łączyć materiały i kolory z sobą, czyli możemy uzyskać wydruki wielokolorowe w ramach jednego obiektu, łącząc podstawowe barwy jak cyjan, magenta, yellow, osiągając nawet 500 000 barw w ramach jednego detalu, czyli tekstury możemy drukować i osiągać to, co jest zamierzone w projekcie. Druk z metalu, przede wszystkim wydruki geometrii, którą trudno jest uzyskać przy konwencjonalnych metodach wytwórczych. Na przykład takim przykładem jest zaawansowany wymiennik ciepła. Na CNC praktycznie niemożliwy do stworzenia, a dzięki temu, że nie mamy ograniczeń geometrii, możemy wydrukować zaawansowane struktury wewnątrz modelu 3D. Gdzie znajdujemy zastosowanie druku 3D w takich praktycznych aplikacjach? Druk 3D zawsze był kojarzony z prototypami. Zaczynając 10 lat temu to było 90 kilka procent tego, co klienci robili na drukarkach 3D. Zarówno kupując urządzenia, jak i zlecając usługi. Tutaj po prawej stronie widzimy element, jest to element zmywarki, prototyp dolnej szuflady do zmywarki. Wytrzyma 70 stopni Celsjusza, wytrzyma obciążenie zimną, ciepłą wodą i dzięki temu możemy prototypować wiele elementów, zanim przejdziemy do kolejnego kroku. W prawym górnym rogu widzimy taki cup holder samochodowy. On został wykonany z dwóch materiałów, materiału elastycznego i materiału twardego z ABS-u, który został później pomalowany. Czyli mamy połączenie materiałów elastycznych i twardych przy jednym wydruku. Tutaj na środku związania do deski snowboardowej, również wydrukowane, testowane, a później wykorzystywane już, produkowane konwencjonalnie. Product design, rozwój produktu. Oprogramowanie Autodesku pozwala na realizację świetnych renderingów. Na ekranie komputera możemy zobaczyć naprawdę niesamowite rzeczy, to co było też wspomniane, dzięki kartom NVIDIA. Natomiast jeżeli weźmiemy to fizycznie do dłoni, choćby nawet ten pilot, prawda? Mamy go tutaj w dłoni, mamy go na ekranie, ale jeżeli weźmiemy, możemy ocenić tą ergonomię. Jak taki produkt leży nam w dłoni, jak go ocenimy. Jest to w szczególności bardzo użyteczne, jeżeli mówimy o produktach, które są dla konsumenta, które są wykorzystywane przez szereg osób. Obudowy urządzeń elektronicznych, bardzo powszechny trend, z tego względu, że są urządzenia, które klienci, nasi partnerzy chcą wpuścić w ilościach typu 1000 na rynek, przetestować, a później zadecydować, co robimy dalej. Czyli taki prototyp funkcjonalny, gdzie możemy go sprawdzić. Jedną z takich realizacji było ostatnio stworzenie kilkudziesięciu spawarek, gdzie obudowy, wszystkie rękojeści, wszystko to było drukowane. Poszło to do klientów na testy, zebrano feedback i następnie wprowadzono zmiany, które były potrzebne i rozpoczęto produkcję już finalnych urządzeń. Makiety architektoniczne. Wiem, że część Państwa działa w tej branży projektowej, projektowanie budynków. My zajmujemy się usługami projektowania takich makiet, wytwarzania takich makiet. Tutaj widzimy projekt zarówno hali, bloki, biurowce, jak też i taki projekt kościółka, który jest pomalowany ręcznie w sposób dość, można powiedzieć, artystyczny, oddający bardzo dokładnie rzeczywistość. Jeżeli chodzi o makiety, to nie tylko budynki, to także urządzenia, to także maszyny. Coś, co waży na przykład kilka ton, jest nam ciężko przewieźć ze względu na gabaryty, a chcielibyśmy to zademonstrować. I taką makietę możemy w łatwy sposób przetransportować, pokazać zarówno w sposób prezentacji w 3D jest świetnym rozwiązaniem,
ale jeżeli mamy taki fizyczny, mniejszy model, też łatwo się nam o tym mówi i prezentuje. Produkcja mało i średnioseryjna. Ten obszar zyskuje w ostatnim czasie najbardziej na ilościach, które produkujemy, z tego względu, że możemy stosunkowo tanio, co wcześniej nie było możliwe, wyprodukować modele, które będą funkcjonalne, będą niepalne, będą z odpowiedniego materiału, będą możliwe do wykończenia w stosunkowo dużych ilościach. Ostatnio rekord, który był realizowany, to jest 30 000 sztuk danego elementu. Dlaczego to nie było robione na formie wtryskowej? Z tego względu, że koszty tej formy były bardzo wysokie, a klient wiedział, że nie będzie potrzebował większej ilości i nie zdecydował się na zrobienie tego formy, tylko właśnie na wydruk. Ja tutaj podam taki przykład. Wydruk zacisków do przewodów elektrycznych, materiał PA12, wymiary modelu około 5 cm na 1,5 na 1,5 przed rozłożeniem tego zacisku, 1000 sztuk, 1056 sztuk w ramach jednego wydruku, czas druku 12,5 godziny, czyli bardzo szybko możemy wydrukować te elementy dzięki właśnie technologiom proszkowym. Koszt usługi wydruku, nie jest to koszt materiału, tylko koszt usługi wydruku to jest 8,60 za sztukę. Klient przychodząc do nas może zamówić zarówno jedną sztukę, jak też i większą ilość. Natomiast ta cena nie zmienia się bardzo w zależności od wzrostu ilości. Narzędzia i sprawdziany, tak zwany tooling, jest to coś, co bardzo często klienci wykorzystują na liniach montażowych, na liniach produkcyjnych, sprawdziany kształtu, geometrii, szablony do wiercenia. Klienci z przemysłu samochodowego, lotniczego są odbiorcami takich rozwiązań, bądź też inwestują w maszyny właśnie produkujące takie elementy. Dlaczego nie CNC? Z tego względu, że wewnątrz tych elementów może być struktura, czyli one nie będą pełne wewnątrz, ale dzięki temu będą lżejsze, szybciej je wytworzymy, zdecydowanie tańsze niż CNC, a nie mamy ograniczeń geometrii, nie musimy angażować fryzarki 5-osiowej na przykład do wytworzenia niektórych z tych elementów. Tutaj jest jeden z przykładów narzędzia, element do montażu szyb samochodowych. Mamy po lewej stronie przed optymalizacją, po prawej stronie po optymalizacji, czyli jak ten element wyglądał standardowy, konwencjonalnie wykonany, jak może wyglądać z wykorzystaniem druku 3D. Dlaczego klient zdecydował się przeprojektować ten element? Był on ciężki, nieergonomiczny, ostre krawędzie, podatny na uszkodzenia, kosztowny, z tego względu, że zamówienie takiego elementu jest dużo droższe niż wydrukowanie takiej geometrii, a także czas produkcji zazwyczaj dłuższy niż w przypadku druku 3D. Zalety wydrukowanego elementu. Tutaj Państwo widzą przekrój w oprogramowaniu, jak wygląda środek, czyli mamy rdzeń wzmacniający i kratownicę wewnątrz tego elementu. Ergonomia. Mamy 100% swobodność, jak zaprojektujemy taki model. Wytrzymałe kanały, które częściowo mogą się znajdować również wewnątrz tego modelu. Nie musimy puszczać wszystkiego na zewnątrz, możemy to częściowo zrobić w środku. Niski koszt produkcji i krótki czas tej produkcji. Wydrukowanie takiego elementu w takich gabarytach jest możliwe w jednym kawałku, ponieważ mamy obszary robocze 1,90 na 60 cm i koszt około 2-3 tysięcy złotych wydrukowania takiego dużego elementu. Podsumowując, dlaczego warto wykorzystać technologie addytywne i kiedy je warto wykorzystywać? Przy prototypowaniu, i tutaj mówimy o takich prostych prototypach, które chcemy zweryfikować, prototypach funkcjonalnych, które na przykład testujemy w jakimś środowisku z jakimiś elementami, które mają z czymś współpracować, co na przykład już jest wytworzone. Produkcja narzędzi na linii produkcyjnej, która pozwala nam szybciej składać, montować, wykorzystywać wszystkie japońskie metody zarządzania tą produkcją. Jeżeli potrzebujemy małej lub średniej serii, obudowy na elektronikę, elementy, które produkujemy z formy wtryskowej, ale na przykład na początek potrzebujemy 100, 1000, 10 tysięcy sztuk,
wtedy warto pomyśleć o druku 3D i sprawdzić zarówno jakość, czas i koszt, zanim pójdziemy do drugiego kroku, ponieważ jak część z Państwa ma doświadczenie w formach wtryskowych, robimy formę, robimy ten wtrysk, a później jednak chcemy jakieś zmiany wprowadzić. Dzięki tej technologii możemy mieć ten feedback wcześniej od klientów, opinię i później dopiero iść w kierunku masowej produkcji. Modele pokazowe i skomplikowana geometria, w szczególności jeżeli mówimy o druku 3D z metalu. Tutaj jeden z przykładów wymiennika, który w innych technologiach byłby trudny do produkcji. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszamy na nasze stoisko. Mamy tam sporo wydruków, które możemy zaprezentować, przedstawić i omówić. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Tak. Dobra, proszę Państwa. Już wiecie, po co w programach mechanicznych jest Generative Design. Jak go użyć. Proszę Państwa, ubiorę okulary, żeby się nie przejęzyczyć. Przeciągnęliśmy oczywiście, jak to my, troszeczkę tą główną sesję, ale mam nadzieję, że była bardzo ciekawa. Pozwolę sobie odczytać, bo teraz przyszedł czas na wyróżnienia MAT-a za postęp technologiczny, za współpracę, za wszystko, co dobre, tak? Pierwszą nagrodę prosimy przedstawiciela na środek. Mamy dla firmy B2 Studio za konsekwentne wprowadzanie technologii BIM w partnerskie indywidualne podejście do klientów. Trzymaj. To ty przełączaj. Dziękuję, gratuluję. Proszę. Zapraszam tu do środka. Na focie. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, nagroda dla firmy Technik Polska za odwagę i upór w dążeniu do transformacji technologicznej. Naprawdę upór. Gratuluję. Proszę. Gratulujemy. Dziękuję. Proszę Państwa, nagrody są zaprojektowane i wykonane przez firmę MAT. Także to ważna sprawa. Wszystko jest ładnie wyfrezowane na obrabiarkach. Proszę Państwa, nagroda dla firmy Poner spółka z o.o. za niezachwiane zaufanie i wsparcie w trakcie rozbudowy biura projektowego. Jest pani. Jest. Mamy. Gratuluję. Proszę. Musimy mieć pewność, że to uwieczniliśmy. Proszę Państwa, kolejna nagroda dla firmy HAK, spółka z o.o. z Gdańska, za odważne szukanie nowych kierunków w projektowaniu i planowaniu przestrzennym, o czym się Państwo przekonacie w trakcie prezentacji. Poproszę przedstawicielkę. To później, tak? To exchange. Połóż. Proszę Państwa, nagroda dla firmy ZD Projekt spółka z o.o. za znaczące podniesienie jakości projektów. Proszę Państwa, pracujemy już ładnych kilka lat. Zapraszam przedstawiciela. Gratuluję. Proszę.
Dziękuję. Proszę Państwa, nagroda dla firmy Projmors, Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, spółka ZO, za wieloletnią współpracę i zaufanie. I teraz zobaczymy, czy się uda, bo nagroda jest wirtualna. Słychać mnie? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, firma Projmors bardzo daleko, bo w Gdańsku mają dużo pracy, ale pierwszy raz przekazujemy nagrodę w sposób wirtualny. Gratuluję. Myślę, że możemy promować nowe technologie i uczestniczyć zdalnie. Także bardzo dziękujemy za tą wieloletnią współpracę, no i liczymy na kolejne lata. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dla firmy Spik Stagl Technik spółka ZO za nieustanne dążenie do rozwoju technologicznego. Gratuluję. Proszę. Dla firmy Monari Jacek Kuźniar za konsekwentne powiększanie portfolio rozwiązań mechanicznych. Nie mamy. Nie mamy, to tak. Dziękujemy. Tak zrobimy, żeby było. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, koniec. W związku z tym przeciągnęliśmy. Mam nadzieję, że było ciekawie. Mam nadzieję, że będziecie Państwo po tym wszystkim, co zobaczyliście, chętnie patrzyli na to, co mamy zaprezentowane już na sesjach. A teraz zapraszam na kawę. Musimy teraz lekko przezbroić salę. Dziękuję.
Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy w foyer Kadmata. Idziemy złapać parę firm, które się u nas wystawiają. Zobaczymy, z czym do nas dzisiaj przyjechali. Chodźmy. Dzień dobry. Witam serdecznie. Innowise. Witamy serdecznie. Po raz pierwszy na Kadmat oficjalnie. Pani Renata Szafran. Z czym przyjechaliście? Skąd Innowise w Autodesku? Co to będzie? Więc mam nadzieję, że niektórzy z Państwa mieli okazję usłyszeć, iż Innowise i Autodesk połączyły siły 2 lata temu. W związku z czym portfolio Autodesk zostało wzbogacone o narzędzia do zarządzania gospodarką wodną. Innowise nie jest firmą nową, mimo że w Polsce niezbyt wiele osób może ją jeszcze znać. Firma ta istnieje na rynku już od 35 lat. Narzędzia są rozpoznawalne na terenie Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Bliskim Wschodzie. W Polsce również mamy małą grupę klientów jak do tej pory. A to z racji tego, iż Innowise nie był promowany. To się zmienia i jesteśmy, więc będą Państwo słyszeć o nas coraz częściej. Bardzo dziękuję. Jeszcze coś mamy do dodania? Hi. Yeah, sure. Just to say about the acquisition of Innowise by Autodesk, we've now really got, I guess, an unrivaled portfolio of solutions that covers everything in the water cycle. So from the design and operation of wastewater treatment plants, clean water treatment plants, sewer networks, water distribution networks, asset management. So I think they're very complementary solutions, and we've basically now can offer everything, I guess, that a utility or their supply chain might require for the operation and design of their assets. Thank you. To było Innowise. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Szanowni Państwo, mamy tutaj też takie przedziwne urządzonka. Zobaczcie. Zapraszamy teraz na stoisko Lejki. Witamy pana Szymona z Leica Geosystem. Tak, wiem, mamy tutaj niesamowite zwierzątko. On się przedstawi nam? Sam się nie przedstawi, natomiast rasowy Boston Dynamics. Właśnie widzę. Ja się troszkę obawiam tych stworzeń. Nie, myślę, że bezpodstawnie. Są pokojowo nastawione. Dobrze. Jeszcze za pomocą naszych aplikacji. Potrzebny jest inżynier, który zaprogramuje mu ścieżkę przejścia. Także. Dobrze, no to a teraz coś o Lejce poprosimy. Leica, no przede wszystkim firma zajmuje się produkcją i dostarczaniem zaawansowanych systemów pomiarowych. Od dalmierzy przez tachimetry, czy to geodezyjne, czy budowlane, no i oczywiście skanery laserowe. No, dla mnie osobiście jest to technologia, którą się fascynuję już od wielu lat. No, i myślę, że dla wielu klientów i odwiedzających konferencję MAT jest to pożądana technologia. Cały czas się rozwija. Także w tej chwili mamy już właśnie urządzenia autonomiczne, bardzo małe skanery ręczne, które możemy po prostu chwycić w dłoń, a nie tak dawno temu, bo jeszcze w 2010 roku faktycznie było potrzebny cały zespół inżynierów, żeby taki skaner obsługiwać, więc technologia... Upraszcza się. Oj tak, zdecydowanie. Czyli rozumiem, że ten kolega później pójdzie i zeskanuje dla nas coś? Znaczy tak, on już skanował tutaj tą przestrzeń wystawienniczą. Zaprogramowaliśmy mu misję, będziemy mogli tą misję powtórzyć za parę minut znowu, także będzie już po prostu bez obsługi operatora. Sam chodził, zatrzymywał się w punktach, które mu założyliśmy i... The future is now. Tak, mamy tutaj przed sobą przyszłość. Tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Lenovo. Witamy Lenovo na Kadmacie. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Maciej. Tak jest. Słyszałem, że wspaniały ThinkPad jest już bardzo starym komputerem. Starym nie jest, bo cały czas mamy nowe modele tych komputerów, ale faktycznie w zeszłym roku obchodziliśmy 30-lecie
właśnie ThinkPada, no można powiedzieć już legendarnej marki. On zdążył, że tak powiem, spod skrzydeł IBM-a przejść do was, natomiast inżyniersko to jest nadal standard. No, wystarczy popatrzeć właśnie, jak wygląda ta obudowa, tak? Zachowaliśmy najlepsze cechy ThinkPada, których de facto nie chcieliśmy zmienić, czyli ta legendarna wydajność, moc, no i po prostu obudowa, która jest no, legendarna, tak? To jest notebook po prostu na lata. Z bezpieczeństwem my wchodzimy tutaj też w serwisy, tak? Troszeczkę modna rzecz. Oferujemy serwisy ADP, Accidental Damage Protection, czyli w razie uszkodzenia naszego sprzętu, trochę tak jak z telefonem komórkowym, tak? Ubezpieczamy go przed upadkiem, to samo dokładnie robimy w takim modelu z naszymi notebookami, bo jak pokazała troszeczkę pandemia, najwięcej wypadków zdarza się w domu. Co nowego? Jakieś innowacje? Same innowacje, z takich innowacji na przykład najbardziej upakowana stacja, tak, stacja robocza na świecie, czyli P3 Ultra, maksymalna wydajność w bardzo małej obudowie, 3,9 litra objętości oraz już najmocniejsze stacje robocze typu PX, ogromna stacja robocza o bardzo dużych możliwościach rozbudowy i mocy obliczeniowej, głównie pod AI. Piękna sprawa. W skrócie, czemu Lenovo? Myślę, że tutaj te zaufanie zdążyliśmy przez 30 lat zbudować u naszych klientów. Ci, co raz spróbowali ThinkPada, to już zostają z ThinkPadem. Fantastycznie, bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję. Idziemy dalej. Przed nami Valraven. Nie, 3D Connection. Ominęli. Jesteśmy, dzień dobry, dzień dobry. Ominęlibyśmy. Dzień dobry, Mieczysław Pszczyński. Tak, witam panie Mieciu. Jest pan z nami bardzo długo, bardzo często. Bardzo się cieszę, jestem w tym roku i będę w przyszłym. Bardzo się cieszymy. Jest nowość, tak? Będzie nowość, będzie nowy produkt, tutaj pani się nim zajmuje, będziemy mieli Space Mouse Pro już na koniec tego miesiąca w wersji Bluetooth z nowymi połączeniami, także oczekujcie. Świeżynka. Tak, będzie świeżynka, za niedługo. Dobrze, a jak to się integruje z aplikacjami? Tak jak wszystkie nasze produkty, będzie głęboka integracja z aplikacjami, zapewniam, że nie będzie żadnych problemów z działaniem, a jeżeli będzie, to mamy wsparcie w języku polskim, także jestem przekonany, że nowy produkt będzie równie stabilnie działał, jak wszystkie inne do tej pory. Insider to jest program dla użytkowników, którzy chcieliby się podzielić swoją opinią i jakby włożyć swój trud w rozwój naszego programowania. Jest program 3dconnection.com łamane przez Insider i tam osoby, które używają wszelkich programów rodziny Autodesk, mogą zgłosić się do programu, gdzie nasi eksperci, tutaj Maciek jest ze mną na stanowisku, tester aplikacji i interfejsu użytkownika, bierzemy pod uwagę to, słuchamy tych użytkowników, co oni nam mówią, chcemy poprawić, to jest nowa pozycja w naszej firmie, chcemy poprawić działanie, zoptymalizować działanie naszych produktów w całej rodzinie programów Autodesk. Super sprawa. Jakieś promki? Jest promka. CAD Mouse Pro, mogę na chwilę? CAD Mouse Pro Wireless. 3D Connection, słuchajcie, nie robi takich promocji, ale tym razem to jest pierwsza promocja. 50% upustu na CAD Mouse Pro Wireless. Zapraszam do kontaktu z firmą MAT, tam wszystkie kontakty w dziale sprzedaży hardware. Gorąca promocja do końca października, ale już wam mrugam okiem, będzie przedłużona do końca listopada. CAD Mouse Pro Wireless z upustem 50%, dostępny w firmie MAT. To są takie myszki, że nie trzeba ich reklamować. Bardzo dziękuję. Dzięki, dziękuję. No to zdążamy w kierunku Valravena, o ile się tutaj do nich dobijemy. Jest! Pan Łukasz. Co takiego u was ciekawego ogólnie? Znowu jesteście z Matem. No jesteśmy z Matem jak co rok. Mamy tutaj swoje stoisko, jak zwykle pełne klientów zainteresowanych. Ja pamiętam, że macie najlepsze krówki zawsze na stoisku. Akurat w tym roku nie mamy, ale na pewno będą przed świętami, także do klientów dostarczymy. Co ciekawego, na pewno w tym roku koncentrujemy się mocno na BIM-ie, na promocji naszej platformy BIM-owej, gdzie możemy pobrać elementy do projektowania, ale również wtyczka instalowana wewnątrz Revita, która znakomicie przyspiesza pracę. A w jakichś obszarach wsparcie dla klientów, jak to teraz u was wygląda? Generalnie wspieramy klientów, można powiedzieć, od etapu projektu poprzez tak naprawdę do realizacji już na budowie.
W przypadku pracy na projekcie wspomagamy biura projektowe przy tworzeniu odpowiednich rozwiązań. Możliwa jest również współpraca na projekcie, również w chmurze przy udziale BIM Collaborate. Jeżeli chodzi o później współpracę na budowie, wspomagamy instalatorów poprzez pomoc w doborze optymalnego rozwiązania, przygotowanie rysunków, instrukcji montażowych. No to Valraven zrobi wam projekt, jednym słowem, poniekąd. Nie aż tak. Może nie zrobi projekt, ale myślę, że znakomicie wspomoże. Mocno wesprze. I my was wspieramy, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Lecimy, słuchajcie, do serwodaty. Spróbujemy się tu dopchać, jest bardzo, bardzo dużo chętnych. Mamy tutaj pana Krzysztofa do wywiadu. Witam serdecznie, panie Krzysztof. Dzień dobry, bardzo nam miło, że jest... Nasi znajomi. Tak, od wielu dziesiątków lat, nawet nie lat, ale dziesiątków lat. Bardzo nam miło gościć na kolejnej imprezie firmy MAT. Cieszymy się z tak dużej frekwencji. Cieszymy My też. się z rozmów z klientami. No i cóż, no dwa słowa o... Z czym przyjechaliście? Z czym przyjechaliśmy? Przyjechaliśmy, tak krótko mówiąc, z rozwiązaniami firmy NVIDIA. Oczywiście tam jesteśmy znani od lat 30 już praktycznie, jeśli chodzi o rozwiązania grafiki dla programów CAD-owskich, powiedzmy dla media entertainment, czyli wszystkiego, co wiąże się z grafiką profesjonalną. To jest to, co robimy od tych 30 lat do dnia dzisiejszego. Ale od kilku lat naszym tym środkiem ciężkości, ten środek ciężkości naszych działań przesuwa się w kierunku profesjonalnych rozwiązań grafiki, zastosowania grafiki, ale nie tylko do wyświetlania, ale do obliczeń wysokiej wydajności, to jest jedno zastosowanie GPU, no i przede wszystkim do rozwoju sztucznej inteligencji. Ta sztuczna inteligencja, ona może nie jest widoczna na pierwszy rzut oka, ale proszę nam wierzyć, w tej chwili w każdych rozwiązaniach graficznych, współczesnych, profesjonalnych, ona tam już jest. Ona jest w renderingu w czasie rzeczywistym, więc te rozwiązania są. No i generalnie przyszłość należy do sztucznej inteligencji i należy do generatywnej sztucznej inteligencji. Tam, gdzie mamy nie tylko, powiedzmy, uczenie modeli sztucznej inteligencji, ale również wymianę tych informacji. W tej chwili mamy możliwość wymiany informacji tekstu na wideo, wideo na dźwięk, dźwięku na tekst, tekst na tekst. To jest to, co nas czeka i z czym musimy się oswoić. I niech nam to pomoże w projektowaniu. No nam to pomoże. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. No, teraz idziemy do naszej gwiazdy. Szanowni Państwo, HP, Michał Kruk, stacyjki, laptopki. Dzień dobry, tak. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska. Pełne portfolio, plus dodatkowo po mojej prawej stronie jest ekipa z serwodaty, gdzie będą panowie prezentowali też środowisko Omniverse na naszych workstacjach. Oczywiście zapraszamy do testów, wszystkie maszyny możemy do Państwa wysłać, możemy doradzić. Tutaj jest też dział handlowy firmy MAT, gdzie na pewno pomogą rozwiązać wszystkie problemy, dobrać konfiguracje i tak naprawdę jesteśmy do Państwa dyspozycji. Super maszyny, warto pomacać, warto zobaczyć. Tak naprawdę no, nie są to maszyny, które można spotkać w sklepie, są to maszyny biznesowe dedykowane do klientów takich jak Państwo. Dziękuję bardzo. Wiedziałem, że jak się mu da mikrofon, to on wie, co z tym robić. Dziękuję. Słuchaj, kochani, musimy przejść na drugą stronę hali. Poprowadzi nas tu Michał. Idziemy jeszcze zobaczyć jedno stoisko. Powolutku. Zdążamy w kierunku stoiska firmy CAD Expert. Oni coś chyba drukują. Witam serdecznie, pan Piotr. CAD Expert, z czym przyjechaliście do nas? Drukarki. Drukarki 3D, skanery 3D. I dużo różnych wydruków w różnych technologiach. Wydruki bardzo wytrzymałe, wydruki kolorowe, multimateriałowe. Wydruki tak naprawdę dla wielu branż, których dostarczamy, dla lotnictwa, przemysłu samochodowego, produkty konsumenckie. Także drukujemy, skanujemy i projektujemy. Czy to są już produkty gotowe, czy to są również, przede wszystkim prototypy?
Są to zarówno prototypy, ale tak jak padło podczas prezentacji, zaczynaliśmy od prototypów, a teraz bardzo dużo tworzymy również produktów gotowych. I widzimy taki trend, gdzie przesuwa się nam od prototypowania do produkcji, ponieważ możemy wyprodukować małą, średnią serię w stosunkowo bardzo niskich kwotach, a nie musimy inwestować w formę wtryskową i stosunkowo szybko. Super sprawa. Życzymy dużo gości dzisiaj na stoisku. Bardzo dziękuję. Kochani, dziękujemy serdecznie. To byli nasi partnerzy. Dziękuję.